Hello everyone, Chancellor here. All previous episodes of SimRail podcast have been recorded in English, but today's episode will be only in Polish. The reason is simple. The topic we are discussing is deeply connected to the Polish SimRail community. In this episode, I will be talking with members of the group known as Elite. They are among the very top SimRail players, but they are also a subject of many controversies and discussions within the community. I invited them because I believe it's important to give them space to explain who they are, what the group stands for, and to address some of the questions and doubts that have surrounded them. No matter what group they belong to, there is no denying their dedication and their place at the very top of SimRail rankings, which also corresponds to even moderators reaching out for their knowledge and advice in some aspects. That is why I thought this conversation was worth having. I will try adding English subtitles later on, but please bear with me. Translating from Polish, especially such a loose conversation, is pretty hard for me. And now let's switch to Polish for the main part of the episode. Witam w kolejnym odcinku SimRail Podcast. Dzisiejszy odcinek będzie inny niż zwykle, ponieważ odbędzie się wyłącznie w języku polskim. Odcinek będzie również wyjątkowy, ponieważ zaprosiłem członków grupy graczy, wokół której od dawna w społeczności SimRail pojawiają się dyskusje i kontrowersje. Jedni podziwiają ich doświadczenie i miejsce w czołówce graczy SimRail, inni podchodzą z dużą rezerwą lub wręcz publicznie ich oczerniając, włączając w to niektórych moderatorów SimRail. Z kolei zaś inni moderatorzy i doświadczeni gracze nie wahają się pytać ich o zdanie czy poradę, doceniając doświadczenie i wiedzę. Moim zamiarem nie jest opowiadanie się po żadnej ze stron, lecz wysłuchanie ich historii i ich punktów widzenia. Gdy na oficjalnym Discordzie SimRail wspomni się tę grupę, najczęściej pojawiają się słowa, delikatnie mówiąc, nieprzychylne. Wielokrotnie nowi gracze pytali na przykład o to, jak otrzymać przyrostek elit przy niku i spotykali się ze ścianą obelg. Takie odgórne narzucanie swojego zdania nowicjuszom, właściwie bez podawania żadnych konkretnych argumentów, zainspirowało mnie do tego, aby wysłuchać, co do powiedzenia mają sami członkowie grupy. Chciałbym, aby każdy słuchacz mógł sam wyciągnąć wnioski bez negatywnych naleciałości, jakie narzuca najgłośniejsza część polskiej społeczności SimRail. Drodzy słuchacze, przedstawiam wam grupę Elite. Moimi gośćmi są Kaczy, założyciel grupy oraz drugi gracz na świecie w rankingu największej ilości przejechanych kilometrów. Witaj, Kaczy. Witam wszystkich, witam. Kolejnym gościem jest Martin32, współzałożyciel grupy, gracz, a także osoba starająca się o licencję maszynisty w Polsce oraz niedoszły beta tester SimRail. Cześć, Martin. Witajcie wszyscy, witajcie. Moim gościem jest również Ksewoni, który od dość dawna, jak słyszę, jest członkiem grupy i jest niejako w zastępstwie innego członka grupy, który ze względu na opóźniony pociąg nie mógł dotrzeć na nasze spotkanie. Cześć, Ksewoni, witaj. Hejo! Na początku chciałbym zapytać o grupę Elite. Kiedy dokładnie powstała grupa Elite i co was zainspirowało do jej stworzenia? Poproszę o odpowiedź Kaczego. Witam raz jeszcze. Grupa według mnie, gdyż każdy ma trochę inne zdanie na ten temat, powstała w trakcie tworzenia pierwszego eventu w okolicach listopada, początku grudnia roku 2023, także jeszcze w trakcie Early Access w SimRailu. Natomiast my jako członkowie zaczęliśmy się poznawać w grze. I aby nie robić spamu w radiu, stworzyliśmy trochę wcześniej Discorda, który rozrósł się do tego, co teraz jest. Martin, jako współzałożyciel, czy masz coś do dodania na ten temat? Tak, mam coś do dodania, gdyż ja myślę, że to jednak jest właśnie wtedy, kiedy żeśmy się już tak spotkali, właśnie kiedyś planowaliśmy ten event, czyli tak właśnie gdzieś tak grudzień gdzieś tak, może już to był wczesny listopad jeszcze, kiedy żeśmy planowali ten event i myśmy się poznawali bliżej, że tak powiem, żeśmy
Wtedy myślę, że to było założenie. Mhm. Ksewoni, jak wyglądało twoje dołączenie do grupy i co cię do niej przyciągnęło? Kiedy w ogóle dołączyłeś? Jeżeli chodzi o mnie, to dołączyłem dosyć wcześnie do tej grupy, aczkolwiek wstępnie się nie udzielałem. Swojego czasu byłem dosyć, że tak powiem, sceptycznie nastawiony do jakiegokolwiek community, które było na jednym, drugim, trzecim, czwartym serwerze, jakim byłem i tak dalej. Mhm. I na początku byłem w pewnym sensie cicho, a potem jakoś jedna osoba, że tak powiem, wybudziła mnie z tej ciszy i zacząłem się bardzo aktywizować wtedy na tej grupie. Byłem, że tak powiem, świadkiem tego, jak ta grupa się bardzo ładnie rozrastała na przestrzeni lat i spośród tak naprawdę 20 na początku 30 członków, którzy byli dosłownie jako jedno zgrane grono, rozrosło się to na grubo ponad 200 członków. Rozumiem, oczywiście. Trochę odpowiedziałeś na moje następne pytanie, bo chciałem zapytać, jak wyglądały początki grupy i jak zmieniała się z czasem. Martin, poproszę ciebie o odpowiedź pierwszego. Powiem ci tak, początki grupy były, no wiadomo, żeśmy byli takimi kumplami pomiędzy którym właśnie nie chcieliśmy zaśmiecać radia. Generalnie właśnie tylko po to, żeby grać sobie w Simraila, tam wiadomo, wymieniać uwagi na temat tego, co się dzieje w Simrailu, jakie update'y i nie update'y. A potem właśnie to się rozrosło na takie właśnie 100 osób, potem zaczęło przychodzić 150, 200, no i tak chyba teraz stoimy na 200 osób i powiem ci, myślę, że wewnątrz nie jest taka nawet zła atmosfera. Kaczy, jak to wygląda z twojej perspektywy? Tak jak Martin powiedział, tak naprawdę to na początku byliśmy małą dosyć grupą, 20 kilku osób, którzy po prostu chcieli razem grać w Simraila, natomiast później to się rozrosło też na trochę inne gry i spośród tych innych gier też zaczęliśmy rekrutować osoby do Simraila, jak również wewnątrz Simraila wiele takich znajomych nam twarzy zaczęliśmy zapraszać do nas. Sami też oczywiście się pytali, dosyć sporo w sumie ludzi zapytało się samych, czy może dołączyć, gdyż chciało po prostu z nami przebywać. Mieliśmy dosyć dużą wiedzę na temat gry, można powiedzieć od środka trochę ją rozbroiliśmy. Dlatego nasze uwagi były cenne dla tych nowych, młodych graczy, którzy zresztą dzisiaj tworzą trzon tej gry, jakby nie patrzeć. Dziękuję. Jakie są główne cele, jeśli możemy tak powiedzieć, wartości grupy Elite? Może zacznę od Ksewoniego. Jak to wygląda z twojej strony? Tu mi jest akurat troszkę ciężko stwierdzić, głównie dlatego, że ja przesiadując na kilku grupach nie jestem związany z każdą bezpośrednio Mhm. i o ile akurat na Elicie udzielam się najczęściej, tak nie jestem, że tak powiem, w strefie moderowania, nie jestem w strefie administracji, więc pozwolę sobie to pytanie przekazać albo Martinowi, albo Kaczemu. Dobrze, oczywiście. To może Martin. Główne cele i wartości grupy Elite według ciebie. Cele i wartości. Znaczy, wiesz co, cel tej grupy był od początku w sumie tylko jeden, żeby w sumie właśnie być jako taka grupka znajomych, którzy tak naprawdę grają razem, poznali się w grze, albo gdzieś tam się poznali w innych grach, albo na serwerze na oficjalnym nawet. Mhm. Tak więc myślę, że w tym momencie to już ten cel się troszeczkę rozrósł, bo na przykład rekrutujemy ludzi z innych gier do na przykład z takiego OMSI 2. Mamy chłopa, który zaczął grać w Simraila, tak więc mu tam pomagamy, wiadomo, tam siedzimy na kanale z nim, pomagamy mu, dyżurujemy, pomagamy mu, on tam nam daje streamy, wiesz, pomagamy tam dyżurować Jasne. i przede wszystkim też pomagamy mu właśnie zacząć sobie nową grę. Tak więc myślę, że pomaganie osobom też jest tym celem takim. Kaczy? Tak, jak najbardziej. Przede wszystkim ten główny plan na początku był właśnie, abyśmy sobie pomagali w grze między sobą. To oczywiście nie chodzi tu o to, że kogoś tam mam zatrzymać na dyżurce, żeby przepuścić swojego, tylko bardziej takie wskazówki, jak zarządzać ruchem, czy na dyżurce, czy jak obsługiwać lokomotywy w najlepszy sposób. I tak jak Martin powiedział, to się troszkę rozmyło, dlatego że teraz większość z nas już jest bardzo taka doświadczona pod tym względem. Dlatego bardziej się skupiamy na tym, tak jak Martin powiedział, czy OMSI 2, czy Eurotrack, czy dużo innych gier, nawet i z LoL'a w sumie ściągnęliśmy kilka osób.
i pokazaliśmy im tą grę, pokazaliśmy jak się w to gra. Są z nami do dzisiaj, więc jakby nie patrzeć, takim celem tej grupy jest wciąż raczej pomoc tym młodym graczom, aczkolwiek coraz mniej ich jest w ogóle w grze. Rozumiem. Częściowo odpowiedzieliście na moje następne pytanie, bo miałem pytać, czy grupa ma charakter zamknięty dla najlepszych, czy zrzesza na przykład aktywnych graczy z pasją, ale teraz już powiedzieliście, że zrzeszacie niejako również graczy innych gier. Czy chcecie przyciągać nowych... Przepraszam, powiedz. Jeśli właśnie mogę odpowiedzieć Ci od razu na to pytanie. Obecnie doszliśmy do wniosku, że grupa jest zamknięta. To znaczy można się dostać tylko i wyłącznie na zaproszenie, czyli musimy taką osobę poznać w grze, zobaczyć jak ona się zachowuje, jakie ma mniej więcej doświadczenie i czy przede wszystkim chce się uczyć. Jeśli ma taką chęć, to jak najbardziej jest do nas zapraszana. Oczywiście najpierw jest pewna rozmowa, później jest zapraszana i jeśli ma taką chęć, oczywiście jesteśmy otwarci. Byliśmy otwarci tak totalnie, że nasze linki do zaproszeń były na kilku grupach i ludzie wchodzili, aczkolwiek, no tak jak mówię, pół roku temu około się to zmieniło. Wolimy właśnie w ten sposób działać. Czy zdarzało się wam odrzucać kandydatów do dołączenia? Zdarzało nam się podziękować pewnym kandydatom po jakimś czasie. Mhm. Tak, dokładnie. Odrzucać to nie... Oni byli w naszej grupie, a potem żeśmy im podziękowali. Możemy powiedzieć, co było nie tak z kandydatami? Czy to było raczej zachowanie, czy może umiejętności w grze? Co? Na to pytanie ci odpowiem, że to było bardziej zachowanie ich właśnie, jeżeli chodzi o na przykład w stosunku do nas, bądź to ludzi w grze po prostu. Albo jak się zachowali w grze po prostu. Tak, nie mamy uprzedzeń absolutnie żadnych. Jeśli ktoś, nie wiem, po roku gry nawet ma pewne braki w umiejętnościach, to nam absolutnie w zupełności nie przeszkadza. Bo chodzi o zachowanie wobec nas, ale wobec też innych graczy w SimRailu. To jest bardzo ważne, w jaki sposób się nasi gracze, nasi członkowie zachowują wobec innych graczy w SimRailu. Rozumiem. Tak? Ja może tylko od siebie jeszcze dodam akurat taką kwestię. Jeżeli chodzi o na przykład ostatnie osoby, które, że tak powiem, opuściły naszą grupę z pewnych przyczyn, takich dosyć są konkretnych, solidnych, wynikło to z tego, że zamiast zachowywać się w sposób taki jak rodzina, to te osoby lubiły nam wbijać po prostu nóż w plecy, ten przysłowiowy. Mhm. Okej. Mhm. Czyli I stąd się wzięło to właśnie, że kilka osób mogło, że tak powiem, odlecieć z naszego grona. rozumiem, grupa się rozrosła do dużych rozmiarów, no i w sumie można się spodziewać, że różne interpersonalne, prawda, będą problemy, gdzie na początku pewnie nie było czegoś takiego, gdzie była mniejsza, zgrana paczka ludzi. Teraz, tak jak wspominaliście, jesteście otwarci, chcecie pomagać nowym graczom i tak dalej, no ale oczywiście nie wszyscy spełniają wasze wymagania, może wy też ich, jeżeli chcą się zachowywać tak jak się zachowywali. Okej, zaprosiliście mnie na swój kanał Discord i muszę przyznać, że zaskoczyła mnie duża ilość przepisów, regulaminów i wytyczone osoby do moderacji. Wyglądacie na bardzo dobrze zorganizowaną grupę. Nie spodziewałem się tego. To było planowane od początku, czy... Ja tylko tak na szybko. Nie, to absolutnie w ogóle nie było planowane. No, to na początku był Discord przyjaciół i po prostu ilość graczy dołączająca do nas wymusiła na nas to, aczkolwiek to bardzo fajnie teraz to działa i jestem bardzo zadowolony z tego. Może Martin jako zastępca dyrektora chciałby coś bardziej dodać. Szczerze, to właśnie wygląda tak od kuchni, że tak, jak Kaczy powiedział, że na początku no, byliśmy grupą po prostu ludzi, tak więc wiesz, tam jakieś tam role nie były takie super ważne, byliśmy po prostu jakimiś graczami i bawcie się dobrze. Ale jako, że więcej ludzi przychodziło do nas, to na nas bardzo wymusiło, że wiadomo, jakieś trzeba było zastosować zasady, moderacje, jakieś role, wiadomo, tych kanałów nie widzisz, te kanały widzisz i te inne sprawy. Tego nie możesz robić, to możesz robić. Ale generalnie, jeżeli chodzi u nas, to na Discordzie to jakoś super, nie ma jakoś...
mocnych zasad, myślę. Okej. Co ciekawe, zaraz po wejściu na wasz kanał odezwały się do mnie osoby niejako potępiające moje dołączenie do kanału do was. Co jest o tyle ciekawe, że no przecież te osoby przebywają same na waszym kanale. Dlaczego waszym zdaniem część osób śledzi wasze działania, nawet jeśli właściwie deklaruje niechęć do was? Ksewoni. Będę szczery, jeżeli chodzi o zachowanie ludzi, którzy, Mhm. tak jak już wspomniałem, lubią wbijać nóż w plecy, jest kilka takich osób aktualnie na serwerze. Nie chce nam się, po prostu jako nawet grupa, nie chce nam się tych osób szukać, bo dobrze wiemy, że znajdują się osoby, które wbijały na alternatywnych kontach. Dobrze wiemy, że lubią bardzo wysyłać screeny z tego, co się dzieje na serwerze, gdy ktoś coś napisze, gdy ktoś coś powie. Bywają takie sytuacje. Jeżeli mam być naprawdę, naprawdę szczery, jest pewna grupa, i to pewnie nawet nie jedna, która zrzesza ludzi do, że tak powiem, hejtowania elit. Mhm. I Mhm. o ile nie chcę za bardzo jakoś wchodzić w ten temat, bo to jest kompletnie inna brocha, tak tylko napomnę w kwestii tego, co powiedziałeś o tym, że zaczęły ci osoby pisać. Tak. Ponieważ są takie osoby, które śledzą nasze poczynania, które wiedzą o tym, że w tym momencie ten podcast może się odbywać, to zniechęcają pozostałe osoby, czyli na przykład tak jak ciebie teraz, do tego, żeby w ogóle z nami w jakikolwiek sposób współpracować. Bo jest kilka takich grup, które po prostu dopinają nam, dokręcają nam tą śrubę najbardziej jak się da, pod każdym możliwym względem i tego nie obejdziemy. Tacy są ludzie. Rozumiem. Czy ktoś z was ma coś do dodania? Martin, Kaczy? Ja mam. Tak. Ja bym chciał tylko powiedzieć, że 95% tych graczy, którzy cię obecnie, znaczy w ogóle wobec nas, może nie konkretnie ciebie, ale generalnie nastawiają ludzi przeciwko nam, to są nasi starzy członkowie, którzy właśnie nie spełniali wymogów swoich zachowań. Kłócili się z innymi członkami, jak również przedstawiali bardzo, ale to bardzo negatywne zachowanie w grze. I tu nawet nie chodzi o jakieś tam obelgi, wulgaryzmy, ale nawet utrudnianie gry czy niszczenie serwera. Rozwalanie pociągów na kilka torów to był standard wśród tych ludzi. Więc my tym ludziom podziękowaliśmy i w zamian oni teraz robią wszystko przeciwko nam, gdyż nie stali się członkiem naszej grupy albo byli członkiem naszej grupy, ale po pewnym czasie musieli odejść i teraz po prostu wbijają nam takie szpileczki. I robią wszystko, żeby nam utrudnić jakikolwiek rozwój. Rozumiem. Martin? W sumie nie mam nic do dodania, tak samo jak Kacz powiedział. No jedyne co teraz, to ostatnio zaczęły się pojawiać, jak ja to mówię, anty-elite wszystkie rzeczy, czyli w grze, czyli widzisz na przykład na tym, mają na Steam na profilu przekreślone elite. Czy jest to, czy nas to rusza? Szczerze? Średnio? Mhm. Ale życzę im powodzenia, żeby tak dalej robili. Oczywiście jest to Ja- darmowa reklama dla nas. Tak. Te obelgi stawały się już w pewnym momencie trudne do tego stopnia, że my wchodzimy do gry i ktoś na dzień dobry robi nam jazdę. To już po prostu do tego stopnia doszło. Czyli właściwie otwarta wrogość już. Tak. Tutaj, Ludzie są wobec nas akurat nastawieni w taki sposób, bo niejedno community, które istnieje, jest nawet większe od naszego. Mają większy rozgłos, więc jak ktoś z góry napisze jakąś konkretną wiadomość, że nie wiem, historia była taka i reszty ludzie potem nie słuchają, to stąd się bierze potem cały ten hejt, który wylatuje na nas prawie dzień w dzień, jak jesteśmy w tej grze i momentami jesteśmy w stanie grać, jeżeli na przykład moderator jest na serwerze, albo jeżeli ktoś nie jest zbyt uciążliwy, ale są takie momenty, w których serio po prostu chce się wyjść. Po prostu centralnie chce się wyjść, bo nie da się normalnie egzystować. Po prostu zająć się, nie wiem, czymkolwiek w domu, albo nie wiem, wyspać się na następny dzień do roboty, cokolwiek. Po prostu na pewnym etapie to się już kompletnie mija z celem, żeby grać w tę grę. Przez ludzi właśnie, przez tych ludzi, którzy nam chcą dokopać. Rozumiem, dziękuję. Mhm.
Wiesz, jeszcze na końcu dosłownie jedno zdanie chciałbym dodać. To jest takie niekończące się kółko, gdyż na przykład ktoś miał do nas za złe, że no podziękowaliśmy mu za bycie w grupie, więc zaczął wchodzić na Simraila, szukać nas na mapie, wchodzić na dyżurkach, skakać po dyżurkach i wysyłać nam na przykład towary przed twarz. Mhm. Dosłownie, dojeżdżam do nastawni i ja się zatrzymuję, bo ja często jeżdżę Pendolino, to moja ulubiona lokomotywa, i zostaje zatrzymany i zostaje mi wypuszczony towar przed twarz. Więc ja taką osobę, no to jest negatywne zachowanie w grze, utrudniające grę, więc ja coś takiego zgłaszam. Ten człowiek dostaje bana na przykład na 2 dni, na 3 dni. To jest taka spirala, bo wtedy on wróci po tych 3 dniach i powie: o, to ty mnie zreportowałeś, dostałem za ciebie bana, to jeszcze bardziej ci będę utrudniał. I to takie w kółko jest. Mogę sobie wyobrazić, że zwłaszcza nowi członkowie waszej grupy też mogą stać się celem takich ataków i oni też mogą wtedy, prawda, próbować się odgryźć, no bo ciężko zachować neutralność pod wpływem takich ataków, zwłaszcza oni, którzy niejako nie mieli nic wspólnego i co też podejrzewam, że może nakręcać tą spiralę właściwie, nie wiem, nienawiści to nazwijmy. Szkoda. Mam nadzieję, że rozmowa z wami może zmieni zdanie niektórych ludzi. Zaczęliśmy rozmawiać o krytyce. Co najczęściej jest u was krytykowane? Z jakiego rodzaju krytyką najczęściej się spotykacie? Może zacznę od Martina. Najczęstsza krytyka? No, powiem ci, najczęstsza krytyka to jest właśnie typu, że przecież powiem, że mamy po prostu dobrą działającą grupę i na pewno krytyka jest z tego powodu, że właśnie przez te osoby, które zostały, tak powiem, nie wyrzucone, tylko podziękowaliśmy im, tak? I z reguły to jest krytyka typu dlaczego w ogóle istniejecie, co tam się działo, dlaczego jeszcze istniejecie, no to jest dosłownie to takie rzeczy. Aha. Kaczy? Tak, to jest tak jak Martin powiedział, to jest po prostu zazdrość, przynajmniej ja to tak odbieram, że jest to zazdrość tego, że nie mogą być już wśród nas, że nie mogą uczestniczyć w naszym życiu, więc po prostu, nie wiem, nudne życie mają, więc spędzają życie po prostu na tym, wyznaczyli sobie taki cel, żeby robić wszystko, żeby nam utrudniać grę, ale także życie realne, bo to zaczyna przechodzić w życie realne, co staje się niebezpieczne. Ksebonie, spotkałeś się z krytyką? Jeżeli chodzi o krytykowanie grupy elit, akurat wobec mojej osoby nie zostały zastosowane żadne jakieś większe obelgi, więc przechodząc raczej z mojej osoby na typowo grupę elit, niejednokrotnie byłem świadkiem sytuacji, biernie czy byłem w grze, czy nie byłem w grze, ale widziałem, mniej więcej obserwowałem nieraz na mapie, co się dzieje. Niejednokrotnie były takie sytuacje, że albo tak jak Kaczy wspomniał, że wysyłane były towary prosto na łeb, albo było nieraz na czacie pisane jawnie i wyraźnie, że elicie przydałaby się przerwa. Niejednokrotnie nawet spotkałem się z takimi sytuacjami, że między na przykład nastawiami na środku, nie wiem, albo czatu publicznego, albo nawet na czacie głosowym ktoś po prostu robił jazdę i przy okazji na przykład dopisał: ach, ta elita. Bo tak, bo dlaczego nie? Także jeżeli chodzi o obelgi w stronę elity, ostatnio słyszę to stosunkowo naprawdę często, a rok temu gwarantuję, że tak jeszcze nie było. Nawet szczerze mówiąc, nie było aż tak wielu ludzi, którzy byli poruszani w ogóle istnieniem, że tak powiem, tej grupy. Widzieli, że był dopisek elit, czasami się zdarzał przy jednym, przy drugim, przy trzecim członku i tak dalej, ale nie było tak potężnej grupy, której by to obchodziło. A teraz, że pojawiła się masywna ilość kontrowersji na różnych, nie wiem, grupach na Facebooku, czy na różnych, nie wiem, serwerach discordowych, to stąd bierze się to, że ludzie zaczynają wierzyć w to, co im się pisze, dosłownie. Czyli jak ktoś, nie wiem, hipotetyczny temat jakiś wystawi na Facebooku, że elita zrobiła to, że z nich mam bana, bo nie wiem, z jakiegoś tam powodu ktoś dostał bana. Nieważne nawet z jakiego, to nie jest istotne. Ktoś powie: dostałem bana, to wina elit.
bo było tak, a nie było tak. Zacznie tworzyć swoją historię. Niektórzy ludzie zdarzają się, że w to wierzą i im więcej ludzi się z tym utożsamia, tym to się potem bardziej rozszerza i stąd się bierze to, że powiedzmy elita jest tak jakby na celowniku wielu ludzi. Też to zauważyłem, tak. Co do właśnie tych ludzi, też takie dziwne jest to zachowanie, że właśnie tak jak Sewani powiedział, że ludzie mówią, że to jest nasza wina, że ktoś dostał bana, a z drugiej strony sam dobrze wiesz, bo już powiedziałeś tutaj, że niektórzy moderatorzy są jawnie przeciwko nam. Więc w jaki sposób tak naprawdę my jako grupa mamy wpływ na moderatorów, którzy dają bany, bo wśród nas nie ma żadnego moderatora. Nie ma w grupie moderatora. Okej, u nas na kanale są, ale to trochę w innym celu jest. Oni nie są członkami naszej grupy, więc samo z siebie powiedzenie, że dostałem bana przez elitę, to nie ma sensu. No też nie macie mocy sprawczej, prawda, do banów. Dokładnie. Choć można by tu jeden argument przeciwstawić, że powiedzmy w wyimaginowanej sytuacji można sobie wyobrazić, że zorganizowana grupa robiłaby niejako nagonkę na kogoś i wysyłała raporty. To może ja się do tego odniosę, bo ja chyba mogę wiedzieć, o co chodzi. Kiedyś do jednej osoby, właściwie całkiem niedawno, do jednej osoby wysłałem wiadomość na zasadzie takiej, że jeżeli ta osoba będzie się zachowywała w taki sposób, jaki się zachowuje i kontynuuje takie działanie, Tak? to nawiązuje do tego oczywiście, jaki jest hejt na elitę i tak dalej, to napisałem wyraźnie, że upewnię się, że będzie spływała potężna ilość raportów, bo inni gracze też to widzą. Niekoniecznie tylko, że z elity. Inni gracze też widzą to zachowanie. To nie wynika akurat z tego, że ja tak powiedziałem i że tak zrobię i że ja dopnę swego, bo to jest mój magiczny cel, tylko ludzie też to widzą. Jeżeli ktoś jawnie, na przykład na środku mapy zrobi zator, a potem wytłumaczy się, bo ja nie potrafię dyżurować i zrobi zator na przykład na 2 godziny rozkorkowywania, no to nie uważam, że to jest brak umiejętności, tylko czysty trolling. I ludzie też takie coś widzą. Jasne. Ja nie miałem na myśli żadnego przykładu, po prostu tak podałem to, co mi przyszło do głowy, że mogłoby tak wyglądać, choć z drugiej strony chce mi się przynajmniej wierzyć, że taka nagonka byłaby niejako rozpoznana jako taka właśnie, a nie prawdziwe raporty. Ja jeszcze odpowiem na jedną rzecz odnośnie moderatorów. Proszę bardzo. W pewnym sensie są obecni na naszej grupie elit. Dlaczego mówię, że w pewnym sensie? Bo to, że tak jak Kaczy wspomniał, to, że oni tam istnieją, mogą się wypowiadać i tak dalej, są przyjęci do naszej grupy, nie znaczy też, że są na każde nasze zawołanie. Niejednokrotnie były takie sytuacje, że napisaliśmy do jednego na przykład moderatora, do drugiego moderatora, ej, zróbcie coś z tą sytuacją. A czasami było tak, że moderator odpisał, nie ma tutaj co robić. Że chłop na przykład nie zawinił. I były na przykład wobec nas obelgi takie, że wykorzystujemy moderatorów na, że tak powiem, naszą korzyść. Czyli tak jakby to wyglądało. Ja piszę do moderatora, a moderator dosłownie na mój rozkaz zaczyna ludzi banować. Bo takie obelgi też były. To absolutnie tak nie wygląda. I zdarzały się sytuacje, że nawet moderator potrafił się z nami faktycznie spierać o to, czy ktoś w ogóle ma prawo dostać bana, czy nie. I moderator się ze swojej własnej ręki, że tak powiem, z nami spierał, bo my na przykład mogliśmy być, nie wiem, w małych nerwach, a moderator mógł mieć spokojne, racjonalne podejście i niejednokrotnie było tak, że nam wytłumaczył, że to, co my mówimy, nie jest na przykład podstawą do bana. To, co my mówimy, nie jest podstawą, żeby kogoś ograniczać. Też się zdarzają błędy. Okej, biorę to pod uwagę. Każdy może je popełnić. Ale winą na pewno nie jest tu żaden moderator. I to zaznaczam od razu z buta. Rozumiem. Na oficjalnym Discordzie Simray często pojawiają się zarzuty pod adresem elit, ale zauważyłem, że właściwie nie odpowiadacie na takie zarzuty publicznie. Dlaczego? To ja może zacznę teraz. Bo szczerze, większość z nas jest tam zbanowana na Discordzie oficjalnym. To naprawdę na Discordzie oficjalnym jestem, stąd z nas jestem ja i Ksewoni.
A nie odpowiadamy, bo tak jak już wcześniej mówiłem, po prostu no, ignorujemy takie zachowanie. No bo co? Mhm. Wiemy im, że hej, nie rób tak, pogryzimy ci palcem i tyle. No przecież to nie ma sensu. Tak więc generalnie ignorujemy to, patrzymy, śmiejemy się z tego. I generalnie to też robi nam darmową też reklamę, tak jak wcześniej mówił Kasia. Tak więc po prostu ignorujemy takich ludzi. Rozumiem. Kaczy? No ja akurat właśnie jestem jednym z tych, którzy dostali bana Mhm. kiedyś na Discordzie, więc nie mogę się wypowiadać, ale nawet jeśli mógłbym i miałbym szansę, to tak jak Martin mówi, nie ma najmniejszego sensu podejmować w ogóle dyskusji z tymi ludźmi, gdyż ich cel jest tylko i wyłącznie jeden, aby nas oczernić Mhm. i jakikolwiek argument bym nie wyciągnął przeciwko, to i tak zaraz coś innego zaczną wymyślać, mówić, bo jak sam pewnie widziałeś, to co oni piszą, to nie bardzo ma sens, albo nie bardzo ma podstawy, po prostu byleby powiedzieć, że my jesteśmy ci źli, ale dlaczego? To już nie bardzo wiedzą, co powiedzieć. To tylko tak z mojej strony. Ksewoni? Odnośnie odzywania się na grupie oficjalnej, większość z nas tam się też nie udziela, głównie z tego powodu, że linia z administracją jest dosyć cienka. Narzucę tutaj, że tak powiem, taki lekki, mały off-topic. Mhm. Niejednokrotnie na serwerze, jak się udzielałem sam i też się dziwię, dlaczego do dzisiaj nie mam na przykład bana, bo bardzo często dostawałem muty. Ludzie byli tego świadkiem, widzieli, co się dzieje. Wszyscy pamiętają, wszyscy to widzieli. Natomiast wielokrotnie były takie sytuacje, w których powiedziałem, że coś jest nie tak, że coś nie działa tak jak trzeba, skąd się biorą bany, czy skąd się biorą wyrzucenia, dlaczego są usuwane wątki i tak dalej, i tak dalej. Zamienianie jakiegokolwiek słowa z administracją na przykład tam może nie mieć jakiegoś większego sensu. A po co mówię o administracji? Po to, że czasami nawet bierne rozmowy, właśnie takie nawet o, nie wiem, o elicie, czy nawet zewnętrzna kolej, czy nie wiem, zwykłe gadanie po znajomości, czasami po prostu ni stąd, ni zowąd po prostu kończy się albo mutem, albo banem. Nie wiadomo dlaczego, nie wiadomo skąd się to dzieje. I oczywiście biorę na klatę to, że też się kiedyś myliłem od czasu do czasu, żeby ktoś mi nie zarzucił gdzieś tam w przyszłości, że byłem nieomylny. Mhm. Zdarzały się sytuacje, że też się pomyliłem, tylko różnica pomiędzy mną a całą resztą jest taka, że jak już faktycznie się pomyliłem, to byłem w stanie się do tego przyznać i w końcu też się potrafiłem stulić. A były takie sytuacje, w których jawnie było widać, że naprawdę mam tą rację i wtedy, kiedy ją miałem, to wtedy, że tak powiem, dostawałem właśnie te muty, o których ja wspominam. Zamówienie faktycznej prawdy po prostu się obrywa. Tak to wygląda. Rozumiem. Dlatego się na przykład dlatego się nie udzielamy po prostu na oficjalnym czacie, bo często graniczy to z tym, że jak już administracja zdąży się pierwsza odezwać na jakąkolwiek próbę obelgi albo jakiekolwiek większe jakieś konwersacje jakieś emocjonalne, to bardzo często właśnie tak to się kończy, że cała grupa, która się udzielała po prostu z góry do dołu dostaje muty. Ja tylko przypomnę, że dostałem kiedyś muta 7-dniowego na Discordzie oficjalnym Simraila za to, że zgłosiłem błąd na psarach. To znaczy mój pociąg się wykoleił jadąc prosto przy 193 na godzinę i zgłosiłem ten błąd i dostałem muta na 7 dni. To ciekawe faktycznie. Ja tylko dodam, że ja tak naprawdę tylko się udzielam tam, jeżeli chodzi o sekcji screenshot albo wideo, bo tak jak mówił Ksewoni, nareszcie to po prostu nie ma sensu. Albo dostajesz mut, albo dostajesz kika na twarz, albo bana. Rozumiem. Generalnie dialog między grupą elit a resztą społeczności, i mówię tutaj o społeczności na oficjalnym serwerze Simrail na Discordzie, no nie jest najlepsze. Czy widzicie szansę, żeby to się kiedyś poprawiło, albo co musiałoby się stać, żebyście wrócili na serwery, gdy już bany na przykład zejdą? Czy jest szansa w ogóle na coś takiego? Kaczy. To jest bardzo ciężkie pytanie i szczerze powiedziawszy nie potrafię ci odpowiedzieć na to. To nie jest tak, że my jesteśmy zamknięci na jakąkolwiek współpracę czy powrót, Mhm. natomiast musielibyśmy zobaczyć właśnie tą chęć z drugiej strony, czyli od strony administracji. Mówię konkretnie wprost, że od strony administracji jakąś wyciągniętą rękę, bo my też jesteśmy w stanie wyciągnąć do nich tą rękę. Mamy historię
dużych dosyć walk Mhm. z administracją o różne sprawy, czy to zgłaszanie błędów, czy zgłaszanie poprawek, za które byliśmy wyśmiewani na przykład przez administrację, po czym po kilku miesiącach było to dodawane jednak. Więc to takie jest troszkę niepoważne z ich strony, ale tak jak mówię, no to też musieliby wyciągnąć do nas rękę, a nie widać, żeby cokolwiek się zmieniało w tym temacie. Rozumiem. Martin? Tak, ty mówił właśnie Kaczy. To by się musiało być kontakt właśnie większy z administracją między nami, tak żeby oni też do nas wyciągnęli rękę. Bo na razie właśnie tak jak mówił Kaczy, że jeżeli nawet zgłaszamy błędy, chociaż ja nigdy nie miałem takiego jeszcze przypadku, żeby się wyśmiewali z moich błędów, ale faktycznie widziałem, jak tam na przykład Kaczy coś tam zgłaszał, czy ktoś inny z naszej grupy, to faktycznie czasami było to wyśmiewane, po czym załóżmy, nie wiem, kiedy następny update strzelił, czyli 3 miesiące później, ale to inna sprawa, to faktycznie zostały te poprawki dodane. Tak więc my po prostu czekamy, jak oni nas wyciągną rękę, czy nie wiem, czy pokażą chęć, to chętnie. Nawet wtedy do nich sam odpiszę osobiście. Okej, trzymam za słowo. Ksewani? Ja myślę, że do tego tematu mogę uderzyć, że tak powiem, z innej strony. Mhm. No tak jak sam powiedziałem, administracja jest jaka jest, ale to, że ludzie nas widzą w dosyć słabym świetle, to nie jest akurat zasługą administracji, nie taką może bezpośrednią. Żeby się mogło w jakikolwiek sposób poprawić to, w jakim świetle nas faktycznie społeczeństwo widzi w tej grze, każdy z osobna musiałby zauważyć, co robimy, do czego jesteśmy zdolni, że możemy wyciągnąć tą pomocną dłoń i pierwsze, od czego powinni ludzie po prostu zacząć, to od egzystowania z nami, po prostu z nami, jako jedna wielka rodzina. Tak samo tak jak było, że tak powiem, nawiążę do prawdziwego życia. Kiedyś na kolei była jedna wielka rodzina. Wszyscy się z tym zgadzają. Teraz działa to na zasadzie takiej, że każdego po prostu podkula do dyrektora, czy tam, nie wiem, jakiegoś tam naczelnika, zwał jak zwał. Po prostu każdy każdemu sobie, że tak powiem, smrodzi, zamiast sobie pomagać. I dopóki, że tak powiem, ten schemat się nie zmieni, to ciężko będzie widzieć szansę na poprawę, bo to musiałbym dosłownie narzucić, nie wiem, w regulaminie Simraila, żeby było napisane jawnie w punkcie: członków elit nie obrażać. To brzmi trochę śmiesznie. Jasne. Zaczynając grę w Simrail, właściwie nadal spędzam najwięcej czasu wśród angielskojęzycznej części społeczności i na tychże serwerach, choć w sumie coraz częściej zdarza mi się zaglądać także na polską stronę. W związku z tym właściwie niewiele wiem, co działo się, zwłaszcza w początkach Simrail po polskiej stronie, ale spotkałem się z kilkoma przypadkami, czy to w grze, czy na Discordzie, gdzie ludzie zarzucali wam właśnie konkretne rzeczy i jeśli pozwolicie, to chciałbym przytoczyć chyba 3 przykłady i posłuchać, jak to wygląda z waszej strony, bo tak jak mówię, tylko nie byłem nigdy świadkiem czegoś takiego, natomiast wyczytałem tu i ówdzie. Mhm. Jednym z zarzutów, które obiły mi się o uszy, było faworyzowanie przejazdów, i tu od razu zaznaczę, że chodziło o Kaczego, przez dyżurnych z elit oraz, uwaga, karanie innych dyżurnych, którzy tego nie robili. I teraz kilkukrotnie, czy może kilkunastokrotnie, gdy widziałem cię w grze Kaczy, zawsze widziałem cię na prowadzącego Pendolino i tak się zastanawiam, póki co w grze jest to pociąg o najwyższym priorytecie, więc jest to dosyć dziwny zarzut, ale chciałbym usłyszeć od was, co możecie powiedzieć o takim zarzucie. Martin, poproszę cię o odpowiedź. To jest bardzo śmieszna sprawa, bo faktycznie Kaczy jeździ prawie zawsze na Pendolinach, chociaż ostatnio zaczął tykać towarów, ale to inna sprawa. Mhm. To już pomiędzy, że tak powiem, jest pomiędzy mną a Kaczym o pewne rzeczy, ale on non stop jeździ Pendolino i faworyzowanie to było tylko wtedy, umowne faworyzowanie, prawda? Załóżmy, nie wiem, jesteś na Psarach, wyjeżdża ci Pendolino z Starzyn, prawda? No to nie będzie przecież zatrzymał Pendolino, który zapiernicza 200 na godzinę, żeby tylko wypuścić Pendolino, który ma 100 na godzinę, tak?
To nie ma absolutnie sensu. Dlatego to faworyzowanie to mogło być właśnie tylko po to, żeby załóżmy, nie wiem, Mhm. klepnąć, nie wiem, zatrzymać na chwilę Pendolino, które będzie zjeżdżało wolniej, tylko po to, żeby przejechało Pendolino, które idzie, załóżmy, szybciej. Albo, nie wiem, coś właśnie tego typu. Ale faworyzowanie kaczego to nie. Kaczy, szczerze, jak jesteśmy w grze, to faworyzowanie jest bardzo małe. Bo nie przypuszczamy siebie aż tak często. Wiadomo, my tam siebie widzimy w grze, prawda? Ale nie przypuszczamy aż siebie tak bardzo. Rozumiem. Może, może drugi jako w kolejności się odezwę. Proszę bardzo. Tu powiem dosyć krótko, ale powiem to dosadnie, że ostatnio nawet sam wymyśliłem po prostu takie powiedzenie, że rozkładamy czerwony dywan dla kaczego, bo to zaczęło dochodzić do takiego śmiesznego stopnia, że każdorazowo jak ktoś kaczemu zarzucał właśnie takie latanie przed wszystkimi, Mhm. to nadpriorytetowe by to tak można było nazwać, No chyba, tak. to najczęściej wyglądało to po prostu na zasadzie takiej, że facet sobie jedzie, on sobie po prostu jedzie i nawet jeżeli ktoś postał tam, nie wiem, może z 2-3 minuty dłużej, to tak naprawdę żadna krzywda się tej osobie nie stała. My nie robimy tego celowo na takiej zasadzie, że nie wiem, tak jakby pociąg jechał na najdłuższym szlaku z Sar do Góry Włodowskiej, to na przykład stawać pociągiem międzynarodowym, który jedzie 140 w Górze Włodowskiej, bo kaczy musi z Psar przejechać do Zawiercia aż po całej Wolnej. Nigdy nie widziałem takiego przypadku, żeby ktokolwiek zrobił. Także stąd się to powiedzenie po prostu bierze, ten czerwony dywan. Mhm. No i kaczy. Poproszę o odpowiedź. Zacznę tak. Jeżdżę głównie Pendolino, dlatego że spędziłem na tym pociągu 5 lat. Pracowałem tam w Pendolino, 4,5 roku, dlatego mam pewien sentyment. W ogóle ja do tej gry trafiłem właśnie przez to, że zobaczyłem, że można jeździć Pendolino, bo wcześniej nie grałem w żadne symulatory kolejowe tego typu, po prostu wzięła mnie nostalgia. Dlatego ja jeżdżę Pendolino, bo znam ten pociąg jak własny palec, jak łóżko i poduszkę, więc Mhm. idealnie go umiem, dlatego jeżdżę na nim. Co do przepuszczania, to jeśli już coś takiego się zdarza, bo przyznam się, że zdarza, to nigdy nie robimy tego na graczu, robimy to na bocie. To znaczy, że na przykład siedzi bot na szeligach i tam stoi towar. Ja dojeżdżam do Korytowa i widzę, że się zaczyna zbierać ten towar. Czy nawet nie to, że ja, bo ja się skupiam bardziej na grze, tylko ktoś inny z naszej grupy zauważy, to zdąży wejść na te szeligi czy na strzałki, zatrzymać tego towaru, żeby po prostu bot, no bo sam pewnie wiesz, jak te boty potrafią działać w tej grze. Jasne. I wejdzie na tą dyżurkę, zatrzyma tego towara, żebym ja mógł przejechać. Więc z zewnątrz, jak ktoś patrzy na mapę, to faktycznie może to tak wyglądać. Przed chwilą nikogo nie było na szeligach, nagle wszedł Martin, przepuścił mnie i wychodzi z dyżurki. Ale to tylko po to, żeby gra działała płynnie, żeby nie było właśnie takich głupich opóźnień, no bo wszyscy wiemy, jak te boty działają. Natomiast, żeby zatrzymać gracza, żebym ja mógł przejechać, no to wybacz, ja nie przypominam sobie takiej sytuacji. Jeśli ktoś ma taką sytuację z naszych słuchaczy, ja bardzo chętnie przypomnę sobie takie coś po prostu. Dziękuję. Ja muszę przyznać, że mnie osobiście by kusiło, żeby faworyzować członka swojej grupy. Na przykład gdyby była sytuacja, powiedzmy, że na zapchanej stacji stoi dużo opóźnionych pociągów i cały rozkład właściwie przestał istnieć, no to wtedy pewnie bym miał taką pokusę, żeby wypuszczać tych swoich, ale podejrzewam, że byłaby to krótka akcja i szybko by mi się znudziło, a wróciłbym do tego, co właściwie mówią przepisy i to Tylko wiesz, taki mój osobisty jakbyśmy tak komentarz. robili, Mhm. no to wtedy by priorytety by się nie zgadzały, prędkości maksymalne by się nie zgadzały, to by tworzyło korek. A tu właśnie zupełnie nam o to nie chodzi, chodzi o płynność gry. Mogę przypomnieć sytuację dosłownie sprzed tygodnia, kiedy był pewien korek na Olszamowicach, jeden z naszych graczy siedział tam na tych Olszamowicach, ja dojechałem, bo akurat, tak jak Martin powiedział ostatnio, gram bardziej towarami niż Pendolino. I ja dojechałem tym towarem i pojechały oczywiście szybsze i ceki i stoją 2 towary. Ja i jeszcze inny towar. I ten mój gracz mówi, że okej, to ty kaczy pojedziesz. I ja mówię, nie, słuchaj, bo ja mam prędkość maksymalną 100, a ten towar obok ma 120. Niech on pojedzie przodem.
takie sytuacje są. Ok. Tutaj jeszcze dodam, dosłownie są takie sytuacje, no tak jak właśnie mówisz, że nawet to ostatnie, to że tak powiem, mieliśmy 3 tam stacje, siedzieliśmy, no i żeśmy tak, tak dyżurowali i faktycznie zwracamy na te prędkości maksymalne, tam ten towar ma 100 na godzinę, ten ma 120, ten Icek ma 140, zanim pojedzie pendolino, ale zanim ten Icek dojedzie, to już możesz go puścić, te inne sprawy. To jest dużo myślenia właśnie, ale nie faworyzujemy właśnie swoich graczy, no bo to naprawdę potem się by nic nie zgadzało na tej trasie. Wszystko stałoby w korku i tyle. Mhm. Przypomniał mi się taki... Ksewoni jeszcze ma coś do dodania, proszę. No taki, no powiedzmy szybki przykład. Odnośnie jeszcze tego priorytetowego dywanu. Mhm. Była kiedyś sytuacja, że między Idzikowicami a Strzałkami ktoś zresetował blokadę. Znaczy zneutralizował ją po prostu, nie? Tak. To miało miejsce na torze od Idzikowic do Strzałek, jeżeli ktoś tam nie kojarzy numeracji. I ktoś puścił na SBL-kę, na ciemną SBL-kę jakiś tam skład. No i ten skład sobie jechał przez chyba dobre pół godziny. Ja wtedy wszedłem na stację Idzikowice, zatrzymuję po kolei wszystkie pośpiechy, wszystkie towary, wszystkie dziobaki i tak dalej. I wśród tych dziobaków znalazł się Kaczy. Mhm. I jak już w końcu blokada ruszyła, to nie wyprawiłem Kaczego jako pierwszego, chociaż miałem wielką ochotę, nie ukrywam, że nie, ale nie wyprawiłem Kaczego jako pierwszego, tylko pojechały pociągi w takiej kolejności mniej więcej, oczywiście zgodnie z priorytetami, ale pojechały w takiej kolejności mniej więcej, w jakiej przyjechały. Czyli jeżeli dziobak na przykład, nie wiem, taki przyjechał w takiej kolejności, to w takiej kolejności je wyprawiłem. I Kaczy na przykład, będąc wtedy właśnie na dziobaku, odjechał jako trzeci w kolejności, a nie jako pierwszy. Prawda, pamiętam. Naprawdę. To taki mały przykład odnośnie tego czerwonego dywanu. Rozumiem. Przypomniał mi się chyba dość niedawny wątek na forum, to może było w przeciągu ostatnich 2 miesięcy, gdzie ktoś założył właśnie wątek, gdzie żalił się za to, że dostał kika lub może jakiegoś krótkiego bana, za to, że, cytuję, że wielki pan Kaczy musiał czekać w pendolino 4 minuty i za to dostałem bana. Był to ciekawa lektura dla mnie, bo po pierwsze ta osoba siedziała na Kozłowie wtedy bodajże Na Zastowie. i wydaje mi się, że to był Kozłów jednak, ale mogę się mylić. Zaraz ci opowiem o tej sytuacji, ale dokończ. Mniejsza z tym, to ja powiem, jak ja to ze swojej strony rozumiem i jak to widziałem. Już sam fakt, że człowiek pisze, że wielki pan Kaczy musiał czekać w pendolino i że niejako dostał za to, prawda, jakąś karę, już to zwraca moją uwagę, że jeżeli gracz zwraca uwagę na to, kto siedzi w tym pociągu, a nie jaki to jest pociąg, to już niejako wywołuje u mnie pewne wątpliwości co do, powiedzmy, neutralności tej osoby. Później ten wątek się rozwinął i właściwie wszyscy wytłumaczyli temu panu, że jest w błędzie i że słusznie dostał tego kika, ale to niejako odebrałem jako jeden też taki właściwie z personalnych ataków, no bo tu może ktoś tak chciał się zachować, że ja pokażę wielkiemu panu Kaczemu, że kto tutaj rządzi i tak dalej, prawda? Ale Kacze, jeśli pamiętasz tę sytuację, no to może opowiesz nam ze swojej strony. Tak, pamiętam tę sytuację. Nie będę tutaj używał ników, każdy może sobie sprawdzić na forum. Wziąłem pendolino wtedy z Krakowa i rozmawiałem na radiu chyba z Przedmieściem, stojąc w Krakowie, gdyż tam na Przedmieściu też towar zaraz miał się wyjawić i poprosiłem, żeby przytrzymał ewentualnie tego towara. Także było mnie słychać na radiu, że jadę. Wszyscy wiedzieli o tym. Natomiast w Zastowie stał kolejny towar i w momencie, kiedy ja ruszyłem i przejechałem te Kraków Przedmieście, to ten towar został wypuszczony. I tu chodzi o gracza z Zastowy. Oczywiście, on mnie opóźnił tylko o 4 minuty, bo ten towar na następnej stacji zjechał, natomiast poruszyło to takie domino. Ja opóźniłem się tu o 4 minuty, na następnej stacji kolejne 2 minuty, na następnej stacji kolejne 2 minuty i do Kozłowa dojechałem opóźniony generalnie chyba 7 czy 8 minut i gracz w Kozłowie zrobił mi dokładnie to samo. Wypuścił mi towara, gdzie ja już byłem za tunelem, także wiedział, że ja jadę. I co w ogóle jest śmieszne,
Możecie, drodzy słuchacze, w to wierzyć lub nie. Ja wtedy nie zreportowałem go. Nie zgłosiłem ani Zastowa, ani Kozłowa. Nie zrobiłem tego. Natomiast sam z siebie, któryś z moderatorów, nie będę mówił który, do mnie napisał, dlaczego ja już jestem opóźniony 20 parę minut, jeszcze nie będąc w Psarach. I powiedziałem mu tylko jedno. Zobacz czat o tej i o tej godzinie, tą i tą stację. Natomiast ja nie wysłałem raportu do gry. Mhm. Nie było tak. I cała sytuacja to jest to. Czy to był atak wobec mnie? Po części czuję, że tak, aczkolwiek nie sądzę. Natomiast teraz na pewno już ten gracz jest przeciwko mnie nastawiony, gdzie tak naprawdę ja nic nie zrobiłem. No tak. Przypomina mi się, że to była ta sytuacja i to był gracz w Kozłowie, który się tak żalił. Także o Zastowie w ogóle nie wiedziałem, natomiast było to wypuszczenie towara przed tobą, gdy wyjeżdżałeś ten faktycznie. Mhm. Dobrze, chciałbym przejść do kolejnego wątku, chyba że jeszcze ktoś ma coś do dodania. Brak. Okej. Chciałbym teraz przejść do niejako kolejnego, powiedzmy, zarzutu, który jest wam stawiany, z tego co wiem, ale wcześniej chciałbym zapytać, co sądzicie o dość mocno właściwie asertywnym systemie kar obecnym w grze Train Driver 2. Poproszę Martina o odpowiedź. To jest związane, obiecuję, także ten przydługi wstęp obiecuję, że to będzie miało sens. Panie, to żeś teraz strzelił. W Train Drivera 2 ostatnio grałem jakieś pół roku temu. Mhm. Nie dostałem bana jeszcze tam. Nie dostałem reporta. Mam drugi level, może. Max 3. Okay. A dyżurcem max 6. Wróć, max 4. Tak więc, wiesz co, nie wypowiem się na ten temat, bo nie grałem zbyt dużo w Train Drivera, żeby na tyle, aby się wypowiedzieć na ten temat. Nie doświadczyłeś tego systemu. Nie doświadczyłem tego systemu, tak więc ja po prostu tam, wiesz, tam czasami sprawdzałem ten system skarg. Mam gdzieś jeszcze takiego mema, to się nazywa Battle Royale. Okej, Kaczy? Tak jak mówiłem wcześniej, ja nigdy nie grałem w tego typu symulatory kolejowe i nigdy w TDK nie grałem, nigdy go nie zainstalowałem. Ja tylko słyszałem na temat, co się tam dzieje. Aczkolwiek wśród naszych członków grupy Elite jest bardzo dużo ludzi, którzy też grają w TDK, więc może trzeba byłoby w kolejnym odcinku ich zapytać. Polecam Adasia, on bardzo dużo spędza tam czasu, więc na pewno ma znacznie większą wiedzę po prostu na ten temat. Dobrze. Ksewoni? Grałeś może? No, ja akurat miałem okazję grać. Dawno temu, że tak powiem, skończyłem na poziomie 10 i, że tak powiem, nie udzielam się tam już bardzo często, ale swojego czasu bardzo często lubiłem grać w TDK i powiem wprost, regulamin jaki tam jest rygorystyczny, ale koniec końców, jak ktoś jest naprawdę człowiekiem, to dawał radę przeżyć bez bana. Ja ani razu tam bana nie dostałem i do swojego 10 poziomu dostałem jeden raport. Jeden raport przez całe życie, a potem, że tak powiem, jedną rzecz odjaniepawliłem, przyznaję się do tego. Taki mały trolling jednemu użytkownikowi zarzuciłem, ale to chciałem zrobić bardziej humorystycznie. Przypadkowo wyrzuciłem go tylko z nastawni w dosyć dziwny sposób. Rozumiem. Nie chcę mi się opisywać szczegółów, jak to się wydarzyło i tak dalej. I to był, że tak powiem, drugi raport na mnie przez całego TDK, jaki był ever. I szczerze mówiąc, do dzisiaj nie dostałem bana, pomimo tego, że regulamin jest dosyć rygorystyczny. I pewnie, ja słyszałem o takich przypadkach, że ktoś nie zawinił i na przykład dostał bana za darmo. Byłem też świadkiem takich sytuacji, że ktoś chciał na przykład rodzinnie zagrać i dostał bana po IP, bo nie można na przykład kilku urządzeń w domu podpinać pod jedno konto. To jest w pewnym sensie dla mnie bezsensowne, bo niejednokrotnie zdarza się na przykład rodzina, która chciałaby sobie pograć, a tu nagle niespodzianka, ktoś dostaje bana po IP, bo automat robi robotę. Jasne. Natomiast jeżeli chodzi o bezpośrednio sam regulamin, uważam, że jest dosyć rygorystyczny. Nie ma przynajmniej większych jakichś przewałów. Jeżeli ktoś na przykład coś zrobi, to serio jest na to punkt. Jest zaleta tego regulaminu w takim sensie, ale mimo wszystko moim zdaniem jest rygorystyczny. Rozumiem i już się tłumaczę z tego nietypowego pytania. Chciałbym zapytać, jak wy sami podchodzicie do kwestii realizmu przepisowego w rozgrywce, bo
I tu już może od razu się wytłumaczę, dlaczego w ogóle poruszam ten temat, bo jednym z zarzutów i obaw niejako do grupy Elite jest to, że chcielibyście rzekomo wprowadzić albo zmienić Simraila w Train Drivera, jeśli chodzi o przestrzeganie przepisów i wprowadzanie kar w rozgrywce. Swoją drogą nie wiem, w jaki sposób mielibyście to zrobić, ale słyszałem takie opinie, może wasza nazwa coś ma do tego. Chciałem generalnie zapytać o wasze podejście do tego odnośnie kar za nieprzestrzeganie przepisów, powiedzmy tutaj ruchu kolejowego, no bo Simrail ma swój regulamin, ale jest to bardzo taki, nie wiem jak to nazwać, lekki regulamin. Nie jest to zbyt restrykcyjny regulamin. O, może tak. Ja bym chciał zacząć. Proszę bardzo. Jeśli mogę, ja bym chciał bardzo zacząć. To w ogóle się nie klei, dlatego że my sami wielokrotnie jeździmy ponad prędkości. Mamy takie swoje mini challenge typu na przykład kto osiągnie większą prędkość na danym odcinku. Więc to totalnie się nie klei, gdyż jeśli chcielibyśmy wprowadzić takie zasady, to sami sobie byśmy wyrządzili krzywdę i sami sobie byśmy bany nadali. Więc to jest jakiś zarzut z nieba ściągnięty. Rozumiem. Martin? Tak, mamy takie swoje magiczne mini challenge, to akurat wcześniej to przytoczyłem, to jest właśnie ja jest z kaczem, ale to z towarami właśnie. Ale tak, to w ogóle nie ma sensu. Były plany, wiadomo, tam pomiędzy w środku naszej społeczności, żeby zrobić serwery profesjonalne, tak, mnóstwo razy to było przytaczane na oficjalu, u nas na Discordzie, gdzieś tam w grze na czacie, ale to tylko po to, żeby właśnie tam siąść na tym profesjonalnym, pobawić się, nie wiem, może właśnie w tego realnego maszynistę, prawda? No I tak, tylko ale to tyle. nawet nie jest nasz pomysł, bo jak ja No zaczynałem tą grę na wiosnę 2023 roku, to ten pomysł już istniał wśród społeczności Simraila. To absolutnie nie wyszło od nas. Mhm. To dosłownie nie wyszło. No, to jest po prostu ten jakby pomysł cały czas jest przytaczany, tak? Że serwer profesjonalny. Ale takie kary, żeby na przykład przekraczanie prędkości, czy takie inne rzeczy, byśmy sobie sami wsadzili bany w ciągu pierwszych 30 minut do włączenia na serwer. Rozumiem. Może pozwolę się w pewnym sensie, że tak powiem, włączyć? Proszę bardzo. Jest wałkowany od dawna temat. Serwer profesjonalny. Mhm. I będę szczery, ja z bardzo wielką chęcią bym z tego serwera skorzystał, bo niejednokrotnie trafiałem na takie przypadki w ruchu, siedząc na jakiejkolwiek nastawni, że ktoś mi pisze rzeczy, powiem w skrócie, tak celowo to powiem, mu pisze rzeczy, które absolutnie nie mają żadnego odzwierciedlenia w rzeczywistości. Mówię o przypadkach ruchowych, mówię nawet czasami o zachowaniu graczy samych w sobie i naprawdę taki serwer by się przydał. A nawiązując bardziej do samego, że tak powiem, pytania, jeszcze raz może przypomnij konkretnie. Znaczy, może jeszcze zanim przypomnę, to jeszcze tylko chciałem dopytać, byłbyś zwolennikiem serwera profesjonalnego, tylko co rozumiesz przez serwer profesjonalny, bo mogą być różne definicje. Czy chodzi o jakiś serwer, na którym restrykcyjnie stosuje się do przepisów i są kary za niestosowanie się? Ugryzę to od drugiej strony. Już mi się teraz przypomniało, co chciałem konkretnie powiedzieć, bo gdzieś mi myśl uciekła. Jasne. Odnośnie właśnie tego podchodzenia, tego restrykcyjnego rozpatrywania wszystkich graczy i tak dalej. Regulamin w grze nie działa w tej formie, w jakiej jest teraz. Pewnie, jest EULA, każdy sobie może przeczytać. Taryfikator jest, bla bla bla, seretetutu. Ale prawda jest taka, że po pierwsze nikt tego nie czyta, a po drugie czasami są różne sytuacje i szczerze mówiąc są momenty, w których za pierdołę ktoś może dostać bana na przykład na 2 tygodnie, a są sytuacje, w których autentycznie ktoś na przykład wykoleił pociąg i do dzisiaj normalnie gra bez żadnego problemu. Mówię o takich skrajnościach. I wracając do tego, czy byłbym zwolennikiem takiego serwera profesjonalnego, co bym wprowadził i tak dalej, to po pierwsze, serwer na przykład PL3, który jest teraz bez wydarzeń, nazwałbym go serwerem takim czysto luźnym.
Czyli prowadzimy sobie ruch, czasami sobie pogadamy na czacie, czasami gdzieś tam, nie wiem, jak ktoś nim potrzebuje się, nie wiem, douczyć, czy po prostu zrobić jakąś, nie wiem, komuś niespodziankę, jeszcze w ramach, nie wiem, jakiegoś żartu, ale pozytywnego, normalnego żartu w granicach norm, nie mam naprawdę nic przeciwko. Od tego jest gra, od tego jest symulator, żeby go sprawdzać na wszystkie możliwe sposoby, żeby się bawić. Od tego jest symulator. Wiem, bo sam stworzyłem w domu symulator. Wiem, jak to się programuje, wiem, na czym to polega, co można robić, czego nie można robić. Więc naprawdę serwer PL3, który mamy dotychczas, powinien zostać serwerem luźnym. Właśnie takim, nawet nie to, że bez wydarzeń, po prostu serwerem luźnym. A na serwerze profesjonalnym dopiero istniałby zaszerzony troszkę rygor, ale zaszerzony tylko po to, że jak serio ktoś coś potężnego zrobi, to wtedy dopiero by były wyciągane wobec takiej osoby konsekwencje. Bo na takim serwerze przede wszystkim ograniczyłbym jakiekolwiek blokady, które są nałożone, czyli że nie można pominąć sygnału stój, że nikt dotychczas na przykład, znaczy nikt, bardzo rzadko zdarzały się przypadki, że ktokolwiek jeździł na rozkazy pisemne, a nawet jak ktoś je pisał, to nikt się do tego nie stosował. Więc takie coś również można by było wprowadzić. To się też da zaprogramować, to nie jest żaden problem. Kiedyś już proponowałem system rozkazów pisemnych, coś na takiej zasadzie, albo zdalnych tam pozwoleń, coś na takiej zasadzie mówiłem administracji, żeby wprowadzili. I taki serwer byłby o naprawdę zaostrzonym rygorze, ale tylko dlatego, żeby po prostu ludzie nie wchodzili jacyś randomowi i nie robili jazdy. Pewnie, oczywiście każdemu błąd może się zdarzyć, ale przyznanie się do błędu jest kompletnie inną rzeczywistością, niż jak ktoś zrobi jakiś błąd, a potem jeszcze nam się tłumaczy, że to nasza wina, że ten błąd powstał, a nie tej osoby, która coś zrobiła. Konkluzja całego tego tematu jest taka, że serwer taki profesjonalny, powinien być o zaostrzonym rygorze, że faktycznie taryfikator byłby zawyżony, podobnie troszkę jak w TDK-u, ale tylko po to, że jak ktoś faktycznie coś zrobi, to że wtedy ten ban faktycznie się tej osobie należy. Po to to istnieje, po to jest serwer profesjonalny, żeby się na nim nie bawić, tylko żeby naprawdę prowadzić ruch. Po to by to istniało. A taki serwer PL3, jaki mamy teraz, mógłby pozostać sobie bez problemu. Luźno rozmawiamy, luźno ruch sobie prowadzimy. Ktoś chce pojechać po lewym, to jedzie po lewym. Ktoś chce jechać na zastępcze, to niech sobie jedzie na zastępczy. Różne sytuacje, tak? Rozumiem. Dobrze, to jeszcze ostatnie pytanie, jeśli chodzi o restrykcyjne przepisy i egzekwowanie kar. Jak odbieracie coraz częstsze właściwie bany od moderatorów za rzeczy na przykład właśnie takie jak wypuszczenie towarowego przed pospiesznym i tak dalej? Czy jesteście zwolennikami? Znaczy mówimy tu oczywiście o sytuacjach, nie o sytuacjach ekstremalnych, gdzie ludzie mogą dostawać z niesłusznego powodu, tylko ze słusznych powodów. Poproszę Kaczego o odpowiedź. Ciężko to ugryźć. Z jednej strony jestem za tym, gdyż chciałbym w pewien sposób zachować realistykę tej gry i chciałbym, żeby przede wszystkim najważniejsze to, żeby ruch w tej grze odbywał się płynnie. To jest dla mnie najważniejsze, naprawdę. Więc w pewien sposób jestem za tymi banami, ale tak jak mówisz, są sytuacje takie, że być jeszcze za mało doświadczony. Są też na przykład gracze, którzy nie korzystają z mapy i korzystają tylko i wyłącznie z tego, że inna dyżurka obok napisze, że jedzie do ciebie taki i taki pociąg. I kiedy na przykład ta druga dyżurka mu nie powie tego, no to on może nie wiedzieć, że jedzie jakiś szybszy pociąg, czy Intercity, czy Pendolino, czy cokolwiek innego i może wypuścić tego towaru. I ja rozumiem takie sytuacje, zdarzają się, absolutnie nie mam nic przeciwko. Każdy się uczy. Natomiast jeśli jest gracz, który ma 120, 130 level i robi to nagminnie, czyli w ciągu tygodnia na przykład zdarzy mu się 3 razy, to coś jest nie tak z tym danym graczem. Więc może w pewien sposób, nie wiem, czy taki ban na 24 godziny może coś dałoby mu do myślenia po prostu, więc generalnie bardziej skłaniam się ku temu, ale też chciałbym zachować w pewien sposób właśnie taką zabawę. Dlatego tak jak Sewoni mówi, najlepszym wyjściem byłoby serwer profesjonalny, ale nie tak jak wygląda PL3 teraz, że napiszą, że zakaz eventów i tyle, tylko faktycznie serwer profesjonalny i serwer do zabawy.
na którym można pojechać po lewym, można zrobić event, że na przykład jest zerwanie sieci trakcyjnej i na przykład odbywa się ruch tylko po jednym torze, bo takie eventy też są naprawdę bardzo fajne i ja gęsto uczestniczyłem w takich sytuacjach, stałem na Idzikowicach po 40 minut i czekałem na swoją kolej i to też jest fajne, więc to wszystko trzeba znaleźć złoty środek wobec tego. Jasne. Martin, co o tym sądzisz? Ja tutaj dodam tylko, że właśnie jeżeli chodzi o te eventy, co Kaczy mówił, zanim jeszcze powstała ta zasada, to jeszcze PL2, zanim jeszcze przed tym DLC, to PL2 było w ogóle największym cudem na świecie. Tak, tak. I zanim powstała ta zasada, to faktycznie z jednym z naszych użytkowników, właśnie z Kikim, myśmy na przykład robili, nie wiem, się siadamy na Pruszkowie, siadamy na Grodzisku i żeśmy na przykład zamykali tor na przykład, nie wiem, załóżmy jeden. Bo załóżmy na przykład, nie wiem, modernizacja ETCS-u. I żeśmy się tak bawili. Faktem było, że czasami, wiadomo, uprzykrzanie tego, jak ja to mówię, ruchu, ale ten ruch działał w miarę płynnie wtedy. Ale jeżeli chodzi na przykład taką zasadę, żeby wypuścić towara przed Pendolino, to tak jak mówił Kaczy, czasami ludzie nie patrzą na mapki i na przykład jak masz bardzo krótkie odcinki, załóżmy, nie wiem, Sosnowiec Główny a Będzin, a masz dosłownie 2 odcinki, jest to trudno bez mapy zobaczyć, czy na przykład Pendolino ci nie zasuwa z Katowic. Dlatego wypuszczasz w Będzinie tego towara, a Pendolino ci nagle pojawia z Sosnowca. No i teraz jest problem, bo na przykład Sosnowiec ci nie powiedział, że Pendolino do niego zmierza, nie wiem, wyjedzie za jakieś 20 minut, tak? Ja wiem. Jeszcze nie wypełnił EDR-a na przykład. No, a ja wiem, że tutaj ludzie powiedzą, zobacz sobie WDR-a, nie wiem, zobacz sobie, że on ma PT. Dobrze, ja rozumiem, ale na przykład, nie wiem, to Pendolino może się spóźnić w Katowicach, bo załóżmy, nie wiem, w Katowicach mistrzu nie ogarnął, że to Pendolino ma już wyjazd i załóżmy opóźnił go o 5 minut, czy tam 10. Nie wiesz nigdy. Albo załóżmy, nie wiem, wyjechała przed nim osobówka, ten magiczny S1, S41. No też nie wiesz. Tak więc, no, czasami jest to ciężko, ale karanie, jeżeli na takich dłuższych odcinkach, załóżmy, nie wiem, załóżmy Góra Wodowska Psary, to jestem jak najbardziej za. No bo to już jest takie, do zawiercia masz mnóstwo odcinków i widzisz, że ten towar raczej nie dojedzie w te tam 40 km. Tam 30, poprawcie mnie. Tylko jest jedna wyjątkowa sytuacja, w której nie brałbym to pod uwagę, to tak nawiążę tylko trochę do, powiedzmy, taryfikatora, bo czasami zdarzają się takie sytuacje, że większe nastawnie lubią przepychać towary dalej i potem mniejsze nastawnie nie mają tego gdzie upchać. Nieraz byłem na przykład świadkiem takiej sytuacji i jeżeli na przykład dyżurny z danej nastawni nie ma tak naprawdę co zrobić z tymi towarami i musi je przepchać do przodu, to ja też nieraz widziałem takie sytuacje i mówię, proszę nie dostań tylko bana, bo ja dobrze wiem, jacy są ludzie. Jeżeli ktoś wprowadzi jakąś śmieszną zasadę, jakąkolwiek, to potem lubią się ludzie do tego stopnia stosować, że nie obchodzi ich, jaka była historia za danym zdarzeniem, tylko liczy się to, co jest w danym momencie, o danej konkretnej godzinie, o danej sekundzie. I stąd się na przykład nieraz bierze to, że ktoś może nawet rykoszetem dostać bana, gdzie nawet nie domyśli się, że dostanie bana. Zobaczy na przykład następnego dnia, będzie chciał wejść, pograć sobie, a tu nagle komunikat zostałeś zbanowany. Nie będzie nawet wiedział, skąd to się wzięło, bo nie miał po prostu co zrobić, nie? Są takie sytuacje, tak, są takie sytuacje. Także odnośnie jeszcze całego tego dopisku bez wydarzeń i tak dalej, swojego czasu tego dopisku nie było. I tak jak Martin powiedział, to był cud na ziemi. Można było robić prawie wszystko w granicach norm. Nie było czegoś takiego na przykład, że zwykła jazda po lewym to było już wydarzenie według niektórych ludzi. I to nie tylko, że tak powiem, ludzi z szarej strefy, takich jak ja, tylko nawet według ludzi, którzy są wyżej gdzieś ustawieni. Jazda po lewym, jazda na sygnał zastępczy, rozkazy, jakiekolwiek postoje nieplanowe i tak dalej. Według ludzi to wszystko są wydarzenia. A skoro piszę bez wydarzeń, no to najprościej co jest zrobić, to po prostu zraportować, bo takie jest łatkowe myślenie, które mamy w XXI wieku. Najłatwiej zrobić tak i po sprawie. Także ten dopisek tak naprawdę zniszczył cały vibe, który panuje w tej grze, który panował. Jeszcze tutaj się wtrącę, na przykład wydarzenie, to się śmieję zawsze, że ja na przykład zasuwając towarem 140, to już ludzie biorą za wydarzenie. A tak, często widzę takie zgłaszanie takich ludzi, daj mu bana, daj mu kika i tak dalej. Także. Ciekawie, że wspomniałeś o eventach, bo właśnie jest to kolejny temat, który chciałbym poruszyć.
Będąc na waszym serwerze Discorda, zauważyłem znaczną część poświęconą eventom. I w regulaminie eventów rzuciło mi się w oczy kilka przepisów, które macie. Jednym z nich jest dostępność przez minimum 4 do 5 godzin oraz znajomość z członkami eventu. Ale z drugiej strony jest też przepis, który wyraźnie mówi, że jest zakaz trollowania czy wykolejania pociągów. Widzę, że podchodzicie lub podchodziliście do eventów konkretnie. I chciałem właśnie poruszyć to, że od pewnego czasu, na może rok, może 1,5 roku, na oficjalnych serwerach, tych najbardziej zaludnionych, wprowadzono zakaz eventów. Czy macie wrażenie, że wasza aktywność sprzed tego mogła mieć jakiś wpływ na wprowadzanie tego? Ksewonie, poproszę cię o odpowiedź. Tu jest trochę ciężko stwierdzić, bo inaczej, są tak naprawdę dwie sfery, w które mógłbym uderzyć w tym momencie. Pierwsza sfera to jest typowo serwerowa, jako że na Discordzie kiedyś organizowaliśmy wydarzenia, było to w porozumieniu nieraz z administracją, nieraz bez administracji, ale były to wydarzenia, które były kierowane dla społeczności, żeby mieli frajdę, żebyśmy mogli się, że tak powiem, wymienić tak naprawdę tą wiedzą, która funkcjonuje na kolei. Każdy mógł pokazać swój tok myślenia, każdy mógł pokazać, do czego jest tak naprawdę zdolny. I to jest jedna sfera odnośnie wydarzeń. Natomiast druga sfera polega na tym, co się dzieje na PL3 teraz, działo się kiedyś, ewentualnie na PL2 swojego czasu, z wydarzeniami, bez wydarzeń, bo z dopiskiem. Były nieraz takie sytuacje, że ludzie robili naprawdę potężne jazdy i ja pozwolę sobie przypomnieć taką jedną sytuację, którą akurat, że tak powiem, miałem ucierpieć, a nie ucierpiałem jakoś bardzo, bo jestem, że tak powiem, nie do zajechania. Nie da się mnie, że tak powiem, bambuko zrobić. Kiedyś na knapówce wyjeżdżałem towarem z Czarncy. To jest tam między Włoszczową, między Psarami. Wjechałem towarem, tym najpopularniejszym z beczkami 2440 coś tam, nie? Tak. Taki sławny towar wtedy, co jechał przez pół CM-ki i potem zjeżdżał na Kazimierz w Sosnowcu. Ja sobie tak casualowo wyjeżdżam i spojrzałem, że była bardzo mi znajoma osoba na nastawni. Osoba, która wiedziałem, że zrobi jazdę. I oj Boże, jak ja się bardzo nie myliłem. Wjechałem w pierwszą parę rozjazdów i wjechałem celowo z prędkością 30-20 km na godzinę. Zrobiłem to celowo. Bo w momencie, kiedy ja tak zrobiłem i pojechałem z taką prędkością, facet autentycznie przełożył mi rozjazdy pod taborem, żeby skierować mnie na kozła. Dzięki temu, że się bardzo szybko zorientowałem, wyhamowałem skład i tak naprawdę zrobiłem mu udrękę na dobre 10-15 minut. Cały ruch zablokowałem przez jego nieudolność, bo ja nie mogłem już wtedy wyjechać. Nie miałem jak. Chciałem nawet cofnąć, to przełożył mi drugi rozjazd pod taborem i wtedy część mojego składu kierował na Włoszczowe, a część jechała sobie na knapówkę. Takie były cuda. Wracając do samego tematu tych właśnie wydarzeń, niejednokrotnie były właśnie tego typu sytuacje, które są absolutną skrajnością i stąd się wzięło to, że potem zaczął być dopisywany ten dopisek. Chociaż prawda jest taka, że ten dopisek kierowany jest bardziej do nas, jako do elity, żebyśmy my jako grupa się nie popisywali w żaden sposób, bo mieliśmy, że tak powiem, nieraz różne sytuacje i tak dalej, mieliśmy czasami też odpały, też się kiedyś zdarzało, ale nie krzywdziliśmy tym ludzi, a niestety przez to, że znajdowały się takie osoby, o których tak jak ja wspomniałem, tak była osoba na knapówce, to po prostu te osoby przytarły już taką łatkę, żeby to tylko popchnąć ten pomysł, żeby specjalnie dopisać to bez wydarzeń. Stąd się właśnie to wzięło. Ludzie po prostu robili takie jazdy momentami, że aż się prosiło, żeby to napisać. Jakby w pewnym sensie administracji się nie dziwię, bo czasami były takie sytuacje, które naprawdę były nie do zniesienia. Tak jak na przykład, nie wiem, jedna osoba siedziała kiedyś na LC, tamowała ruch na 3 godziny, ktoś w końcu wszedł, wyrzucił tą osobę z nastawni, ta osoba dostała bana, ale ruch był zablokowany na de facto 3 godziny. No i wyobraź sobie, że chcesz się przejechać bezpośrednio pociągiem z Katowic do Warszawy, dziobak jedzie tam 2,5 godziny, a ty 3 godziny stoisz w LC. No i co byś zrobił? No tak. I takie sytuacje zdarzały się nagminnie swojego czasu.
Także stąd się to bierze, ten dopisek bez wydarzeń, nie? Rozumiem. Martin, jak to wygląda z twojej perspektywy? Wiesz co, z mojej perspektywy to wygląda mniej więcej tak, że ja myślę, że to zostało dopisane, gdyż właśnie na PL2 non-stop były wydarzenia, tak? I niektórzy ludzie bardzo nie lubili tego, że jest tyle ludzi i na co drugiej stacji są wydarzenia. Znaczy, ja to rozumiem, że tak, żeśmy czasami przeginali w jedną albo w drugą stronę. Ale to nie było tak właśnie, żeśmy blokowali ruch na 4 godziny. Nie szalejmy z tym, prawda? Ale jeżeli chodzi o nasze wydarzenia, no to właśnie mieliśmy klepane tam raz, żeśmy mieli machniętą administrację, a potem chyba żeśmy bez administracji całkowicie jeździli, bo nie zgadzali się z pewnych powodów na nasze wydarzenia. Ale ten bez wydarzeń właśnie dopisek myślę, że stało się dlatego, że ludzie zbyt często tam za dawnych czasów PL2 jeszcze klepali na każdej stacji wydarzenia, czy jakiś tam jednotorowy, jakieś tam zamknięcie toru w środku stacji i te inne sprawy. Mhm. No, ale warto podkreślić, że wy nie byliście jedyną grupą, która to robiła, bo ja sam się spotkałem wielokrotnie. Tak jak mówisz, bywało to uciążliwe, gdy co druga, trzecia stacja było jakieś wydarzenie i coś trzeba było konkretnego zrobić, co ktoś, co dyżurni, no, bez ustalenia z innymi w sumie sobie wymyślili. No nie. Więc Tutaj. są faktycznie dwie strony medalu. Kacze, chciałem cię na końcu poprosić o wypowiedź i jeszcze dodatkowe pytanie odnośnie tego eventu z administracją, gdybyś mógłbyś wspomnieć coś o tym. Jasne, właśnie chciałem poruszyć ten temat, gdyż nasze eventy wyglądały troszkę inaczej niż eventy wyglądające chociażby na serwerach DE czy francuskim. Mhm. Szczerze przepraszam, nie wiem jak wyglądały eventy na angielskim serwerze, może ty nam właśnie opowiesz. Natomiast nasze eventy były robione na serwerach pustych, czyli my wybieraliśmy PL4, PL8, jeszcze jaki istniał, czy nawet na ukraińskim. Czyli my zbieraliśmy grupę kilkudziesięciu osób, bo my braliśmy każdą dyżurkę od Warszawy do Katowic. Ktoś siedział od nas i zapraszaliśmy graczy ze społeczności, nieważne kto to był, czy był z nami, przeciwko nam, każdy mógł wejść, ale tylko na pociąg. I my mieliśmy ustalone plany, na przykład od tej do tej dyżurki jazda po lewym, od tej dyżurki odwrócony ruch, czyli obydwie strony po lewym, tak zwany wersja angielska. I także my w ogóle, znaczy zdarzały się jakieś pomniejsze, tak jak Martin mówi, zamknięcia dwóch stacji na PL2, czy no na PL3 to już chyba się nigdy to nie zdarzyło, ale na PL2 czy nawet na PL1 wcześniej. Natomiast właśnie ten regulamin, który tutaj znalazłeś, dotyczy się tych eventów takich totalnie obok, tak? I Ja rozumiem. właśnie co do tego pierwszego z administracją eventu, na tym evencie pobiliśmy rekord ludzi na serwerze, niepobity do dzisiaj. 118 graczy na serwerze PL8. W tym momencie na DE1 i na PL2 było mniej graczy niż u nas na evencie. Rozumiem. Więc to tak w ten sposób te eventy działały. My tego nie robiliśmy na serwerach, gdzie normalnie gracze byli. Co do tego pytania na temat administracji, nie do końca my byliśmy zadowoleni z ich pracy i oni nie byli zadowoleni z tego, w jaki sposób my stworzyliśmy ten event, bo wydaje mi się, że myśleli, że to my przygotujemy plan dla dyżurek, ale damy graczom wejść na te dyżurki i żeby oni zgodnie z tym planem, powiedzmy, grali, tak? Tworzyli ten event. Tylko że przy takiej ilości, bo jak dobrze pamiętam, to wtedy było 27 dyżurek. Nie było szansy czegoś takiego. Dlatego no, nic dziwnego, że to my, jako spójna grupa, która siedziała zresztą tutaj na Discordzie, to jest kolejny zarzut, że my siedzieliśmy tu na naszym Discordzie, a nie na oficjalnym Discordzie, ale to też zaraz wrócimy. No, my byliśmy zgrani, byliśmy razem w kontakcie, mogliśmy między sobą mówić, nie musieliśmy pisać do siebie, także wymiana informacji była na bieżąco i dzięki temu ten event był fajny, dlatego że już wiedziałem na przykład na 3 dyżurki w przód,
że coś do mnie jedzie, tak? U mnie stoją już na przykład 3 pociągi, bo ja brałem Włoszczową i zawsze miałem do Knapówki jednotor, czyli tych pociągów raczej trochę zbierałem, Mhm. więc mogłem wiedzieć. Więc nic dziwnego, że wybieraliśmy nas, a nie jakichś po prostu graczy zwykłych w ten sposób. Co do właśnie siedzenia na officialu, bo wydaje mi się, że właśnie oni chyba wymagali od nas tego, żebyśmy my siedzieli na officialu, każdy mógł tam wejść i każdy mógł nam puszczać jakąś muzykę, po prostu nam przeszkadzać. W związku z tym dlatego zrobiliśmy to po prostu na naszym własnym serwerze. Zapraszaliśmy tutaj ludzi, każdy kto chce może z nami być i w ten sposób się event odbywał. Rozumiem. Kiedy się odbył ten event z administracją? Mógłbyś przypomnieć? 9 grudnia 2023. Okej, czyli właściwie początki Simraila. Mhm. Tak, jeszcze w Early Access byliśmy, tak, bo my chcieliśmy to zrobić zanim wyjdzie Simrail z Early Access, bo szczerze mówiąc, na tamte czasy każdy kolejny patch i każdy kolejny update, jaki wychodził, coś psuł w tej grze. Okej, naprawiał dużo rzeczy, ale też dużo psuł. No taka jest prawda. I Mhm. baliśmy się trochę, że jak wyjdzie ten Kraków, to może coś się stać, więc my zrobiliśmy po prostu wszystko, żeby to wyszło jeszcze przed wyjściem z Early Access. No i wcale to w sumie nie była taka zła decyzja, bo prawda jest taka, że jak wyszedł ten Kraków, to każdy jednogłośnie stwierdził, że nawet nie to, że sam Kraków może być jakiś, nie wiem, źle zrobiony czy cokolwiek, tylko w momencie, kiedy ta aktualizacja wyszła, to optymalizacja spadła solidnie. Całe serwery i tak dalej, padało to wszystko w moment. Czasami były resety po, nie wiem, 10 razy, no nie, to 10 razy to bym przesadził, ale wiele razy resety były dziennie, a nie tylko te planowe, które są tam średnio 8, czy tam teraz, nie wiem, to czasami weekendy 10. W każdym razie poranny, popołudniowy i wieczorny reset, nie? Tylko było tego grubo więcej. No i rozkład był znacznie fajniejszy tamten stary, ten pierwszy. Był naprawdę bardzo dobrym rozkładem jazdy. Obecny rozkład to jest cień tego, co było kiedyś. Mhm. Ja też się wtrącę. Ten taki, ten co nie był pierwszy, tylko ten taki poprawiony po tym pierwszym. No tak, ten z czerwca, co wyszedł. Tak, bo ten pierwszy był taki... Wspomnieliście wyjście z Early Access i dodanie Krakowa. Ja powiem taki mój osobisty wątek, jeśli chodzi o Kaczego tutaj akurat, bo pamiętam, że to było chyba wtedy, poprawcie mnie, jeśli się mylę, gdzie zepsuto Pendolino, że 2 wagony miały źle ustawione hamulce i odhamowywanie Pendolino było, to chyba było wtedy. I pamiętam, że przeglądałem forum i widziałem wiele wątków Kaczego ze zgłaszaniem błędów. Tam było chyba spadanie pod teksturę świata w Warszawie, jakieś takie różne rzeczy oraz oczywiście zgłoszenie błędu z wagonami Pendolino. Był to taki raport mocno szczegółowy, z wieloma zdjęciami i opisami. Pamiętam to dlatego, że zwróciłem uwagę na odpowiedź któregoś z deweloperów, już nie pamiętam, który to był deweloper, ale Kaczy spotkał się z ostrą odpowiedzią na jego raport i wyglądało to mniej więcej tak, że zarzucono tobie, że raport jest w złym formacie, że zgłaszasz w jednym wątku wiele błędów i tak dalej i reakcja była zupełnie według mnie przesadzona i muszę ci się przyznać, że od tamtego czasu nigdy nie zgłosiłem żadnego błędu na forum. Jedyne co, to wspominałem o nich na Discordzie, gdzie, jak wiecie, szybko usunięto nam z kanału sugestie i zgłaszanie błędów, tylko na sugestie. Również angielskie, chyba niemiecki jeszcze ma wraz ze zgłaszaniem błędów, ale pamiętam, że wywołał we mnie to taką gorycz, powiedzmy, i negatywne uczucia, że gracz, który podaje właściwie wszystko na tacy, no chyba można wybaczyć złą formę czy nieprzestrzeganie regułek, zwłaszcza, że był to, tak jak mówię, bardzo rozwinięty raport ze zdjęciami i tak dalej. Także to tylko taki wątek ode mnie i Kaczy, wspominałeś, że nadal masz chyba bana na forum również, tak? I nie wiesz za co? Tak. Na forum dostałem bana od pana Uetama, natomiast nie wiem za co. Do dzisiaj mi nie zostało powiedziane. Wiem, za co mam bana na Discordzie. Za reklamę naszego serwera. Aha. Gdyż napisałem, że jeśli jakiś młody gracz potrzebuje pomocy i chciałby dowiedzieć się czegoś, to zapraszam na nasz kanał. Miałem pełną świadomość tego, że w regulaminie
Discorda Simrail Official jest napisane, że nie wolno reklamować innych Discordów, jednak to zrobiłem w dobrej wierze. Ale dostałem permanentnego bana. I Nawet, to już jest 1,5 roku. nawet ci wtedy wytknąłem, ty to napisałeś, nawet ci wtedy wytknąłem, bo jeszcze się tak dobrze nie znałeś, nawet ci wtedy wytknąłem, to był podpunkt. No tak. Mhm. Natomiast wiesz co, co do tego tematu, który poruszyłeś, ja szczerze zapomniałem. Zapomniałem już o tych hamulcach, bo to była taka tragedia z tym, że bardzo szybko wymazałem to ze swojej pamięci, bo nie chciałem tego pamiętać, ale tych błędów było znacznie więcej. Czy światła parkingowe? Można było jeździć z włączonymi światłami parkingowymi, co jest... Mhm. Nie będę komentował, po prostu. Ja tych błędów im znajdowałem bardzo dużo. W mojej historii życiowej byłem moderatorem w różnych grach, byłem adminem w różnych grach, byłem nawet head adminem w różnych grach, byłem beta testerem, jak i również w moim prywatnym życiu można powiedzieć, że przy kinematografii trochę współpracowałem przy wyłapywaniu błędów właśnie w filmie, który już film został nagrany w pewien sposób, częściowo, może jeszcze nie do końca i zostały nam pokazywane sceny, urywki, na których my musieliśmy znaleźć jakieś niedociągnięcia w nagraniach. I tak mi to już zostało po prostu w moim życiu, że jak gram w jakąś grę, czy w ogóle nawet w moim życiu prywatnym, obecnie nawet zawodowym, moja praca polega na wyłapywaniu błędów. I w związku z tym ja od samego początku, jak tutaj wszedłem, a tak jak już powiedziałem na początku, mam jakieś doświadczenie z Pendolino, zacząłem po prostu pokazywać im te błędy. Tylko że oni, albo ich to przerosło, ilość tych błędów, albo zostało to olane, brzydko mówiąc, że oni się zajmują swoim, a błędami się zajmiemy kiedyś tam. Tylko że te patche na tamten czas wychodziły co 3 miesiące, co pół roku, bo było tak. Więc tego się zbierało. I oni po prostu w pewnym momencie, tak mi się wydaje, tak jest moje odczucie, mieli mnie dosyć. I w związku z tym przestali w ogóle cokolwiek ode mnie brać z moich znalezisk, że tak powiem. Bo ja do dzisiaj je znajduję. Dalej można wejść na Warszawę Wschodnią, na dach. Dalej można z centralnej wyskoczyć poza mapę. To nie jest poprawione. Częściowo jest poprawione, ale nie, wciąż nie. Tylko że już nie chce nam się tego zgłaszać, bo wiemy, że i tak nic z tym nie zrobią tak naprawdę. Chociaż z drugiej strony też jest tak jak właśnie chociażby co do tych świateł parkingowych, było to wyśmiewane wręcz przez niektórych administratorów i deweloperów, po czym zostało to naprawione. Było tak, że kiedyś były punkty na plus Tak. za odjazd przed czasem. I znaleźliśmy lupa, dzięki któremu można było zarabiać po 15 000 punktów na jeden przejazd. Też zostało to wyśmiane, po czym zostało to naprawione. Więc to takie jest dziwne podejście. Nie potrafię ci powiedzieć, dlaczego to tak jest, natomiast moje odczucie jest takie, że oni mają mnie dosyć. Rozumiem. Zanim... Mogę tutaj Proszę tylko bardzo, proszę. przeprosić jeszcze? Powiem ci, my już mamy tak tyle tych błędów klapniętych, że w sumie nam się, po pierwsze, jak wyśmiewali Kaczego, to nam się, tak powiem, odechciało tego zgłaszać, że my nawet na Discordzie mamy swój własny kanał poświęcony błędami i tam się dzielimy tymi błędami właśnie. Czy tam jakieś nierówne rzeczy, czy tam K3 znowu jest w ziemi, czy tam znowu biega po dachu, czy tam ja gdzieś tam spadłem pod ziemię, czy coś tam, czy jakiś inny gracz gdzieś tam jeździ po powietrzu, czy coś koło innego. Przewodzi na siebie pociągi, puszcza zgodnie, Tak. bo mu pozwala dyżurka, no. Jest tam masa tych błędów na tym kanale. To jest niesamowite. No ja tylko może dodam w takim razie od siebie jeszcze, że nie tylko Kaczy miał, szczerze naprawdę wiele osób było takich, którzy próbowali zgłaszać błędy, w tym na przykład ja. Był taki jeden piękny dzień, że zgłaszałem problem z cylindrem hamulca w 7 i obawiam się, że ten problem może dotyczyć nie tylko 7, ale nie sprawdzałem tego, więc tego nie potwierdzę. W każdym razie jest taki problem, że w cylindrze hamulca po prostu w pewnym momencie po kilku hamowaniach wskazówka przestaje wskazywać na przykład 4 bary albo 5 barów i z każdym hamowaniem po prostu zaczyna ona schodzić coraz niżej. Mhm. W sensie ten limit tego, ile się hamuje danym składem, po prostu ten limit zaczyna się
zaniżać dosłownie. W cylindrze po każdorazowym hamowaniu jest coraz mniej. 3 bary na przykład, 2,5 bara. Ja doprowadziłem to do sytuacji, że miałem 2 bary, gdzie teoretycznie powinienem mieć na przykład w jakiejś sytuacji 6 barów wciśnięte w cylinder, nie? Mhm. Ja ten błąd notorycznie zgłaszałem. Do dzisiaj jest to nienaprawione, znaczy chyba, że na wersji Next to jest jakimś cudem już poprawione, bo tego nie sprawdziłem, aczkolwiek błąd zgłaszałem wielokrotnie i raz nawet zdarzyła się taka sytuacja, że po zgłoszeniu tego błędu dostałem po prostu muta, właśnie na tym, próbując zgłosić to na kanale błędy, sugestie, bo jedna osoba stwierdziła, że tak musi być. Nie wiem dlaczego, nie wiadomo skąd się to bierze, to jest dosłownie to, co Kaczy mówi. Nie wiadomo o co tu chodzi, po prostu tak się dzieje. I było swojego czasu tak, że po prostu mam wrażenie, ja znajdowałem do tego stopnia błędy niszczące grę, że jak zaczęli dopiero logi po moich dyżurach przeglądać, to dopiero się zorientowali, do czego ja tak naprawdę jestem zdolny. Były kiedyś na przykład takie sytuacje, że mogłem zablokować daną nastawnię i nikt już jej nie odblokował. Trzeba było serwer resetować dosłownie tak jakby prawie że na moją komendę, bo nie dało się po prostu przywrócić stacji do ruchu. Potrafiłem tak, że tak powiem, zepsuć grę do tego stopnia. I do dzisiaj istnieją takie błędy, które jakby ja bym zaczął wykorzystywać, to ludzie naprawdę zaczęliby się dziwić, co się w tej grze dzieje. Bo są błędy, które autentycznie całoserwerowo potrafią mi zniszczyć tę grę. Ale ich nie wyjawiam, bo po prostu nie ma sensu. Rozumiem. Właściwie wszystko to, co powiedzieliście, no jest mi wielka szkoda i myślę, że bardzo to się marnuje, ta cała wiedza i wasze dociekanie i zgłaszanie błędów. No i tak jak mówiłem, też moje podejście się zmieniło po tym, jak zobaczyłem, jak Kaczy został potraktowany. Przy czym od razu zaznaczam, nie znam żadnej historii ani Kaczego, ani dyskusji z deweloperami, z moderatorami. Natomiast uważam, że nie zgadzałem się z tym i właściwie nadal się nie zgadzam. No a ta wiedza, którą macie na waszym kanale, no pewnie fajne, różne humorystyczne sytuacje, ale rzeczywiście wielka szkoda, że przez takie lub inne powody zostaje to w zamkniętym kręgu. Moi drodzy, chciałbym już powoli kończyć, zwłaszcza może ten mniej przyjemny temat krytyki, ale zanim go zamknę, czy chcielibyście przekazać graczom, ale tu zwracam uwagę, wobec was krytycznym coś, każdy z was, jeżeli byście chcieli cokolwiek powiedzieć, nie wiem, czy na swoją obronę, czy cokolwiek, oddaję wam scenę w tym momencie. Może zacznę od Martina. Szczerze, krytycznym graczom, żeby coś powiedzieć, żeby może się w końcu zwyczaili do nas. Może w końcu zobaczyli, co zrobili źle. Albo może w końcu nie hejtowali nas, nie próbowali wrzucać na kozła za każdym razem, albo rozczłonkować naszego pociągu. Przyjemnie było, nie powiem. Przyjemnie było czasami sobie przejechać, wiesz, normalnie. Taką trasę. Ale tak. Cóż, no ja tylko mogę mówić, no. I tyle. Mhm. Kaczy? Może niech Ksewoni powie, bo ja mam dosyć sporo na ten temat przygotowania. Dobrze, no to Ksewoni, to zamieńmy. Postaram udzielić się dosyć krótko. Po prostu, niech wszyscy mają oczy szeroko otwarte. Niech poznają każdą stronę medalu. To jest najważniejsze. To, co ludzie potem już stwierdzą, dla każdego zostaje. Nie napinam na absolutnie żadną stronę. Gruntem, co jest najważniejsze, jest to, że jeżeli widzimy się w tej grze, to traktujmy się jak ludzie. Nie obchodzi mnie, jaka jest opinia na przykład, czy na mój, czy na Kaczego, czy na Elity temat, czy Martina i tak dalej. Nie obchodzi mnie to. Co mnie bardziej intryguje, to to, że przestaliśmy się zachowywać jak ludzie i dosłownie każdorazowo widząc jakąś znajomą twarz, muszę analizować, albo ktoś jest dobry, albo ktoś jest zły i zrobi mi jazdę. Ja dosłownie jadąc nawet pociągiem, muszę patrzeć kilka posterunków w przód, albo muszę patrzeć na mapę, kto gdzie siedzi, kto co robi, bo jeżeli zauważę jakąś znajomą twarz, która
że tak powiem, mi podpadła, to bywają przypadki, że już na dzień dobry muszę włączyć OBS-a i nagrywać, co się dzieje. Bo niejednokrotnie było tak, że ludzie po prostu lubili bardzo dołki kopać. Czasami pod siebie, czasami nam się udało, czasami ktoś wykopał dołek pod nami. Raz na jakiś czas komuś wyjdzie, bo nie powiem, że nie. Zdarza się. Ale naprawdę, koniec końców, to na czym najbardziej mi zależy. Traktujmy się jak ludzie. Szanujmy się przede wszystkim. Jesteśmy w tej jednej grze. Jeździmy, dyżurujemy. Bądźmy ludźmi. Po prostu róbmy, co do nas należy. Tyle wystarczy. O nic więcej nie proszę. Więc Kaczy, co chciałbyś przekazać graczom, którzy są krytyczni wobec waszej grupy? Tak, chciałbym. Ksewoni bardzo fajnie to ujął. Bądźmy ludźmi dla siebie. To, czy ktoś siebie lubi, czy nie, to nie powinno mieć wpływ na rozgrywkę. Możemy, że tak powiem, kłócić się na jakichś tam kanałach, czy na prywatnych rozmowach, ale gra absolutnie nie jest miejscem do tego, bo każdy z nas tutaj jednak przyszedł do tej gry i gra w nią, żeby fajnie spędzić czas, żeby się zabawić, żeby było mu miło, bo no, gdyby mi ta gra nie sprawiała przyjemności, to bym ją po prostu nie grał. Więc chciałbym, żeby każdy gracz miał możliwość cieszyć się po prostu z tego, że gra, bo chcę też zauważyć, że jeśli na przykład ktoś specjalnie przeciwko mnie gra i mnie opóźni, to też opóźnia innych graczy, którzy stoją z tyłu, którzy są Bogu ducha winni. To nie jest tak, że my kogokolwiek... Nie było sytuacji ani jednej, żebyśmy to my kogoś zaatakowali. Zawsze jeśli już, to się bronimy. Nie jesteśmy w 100% święci, bo też potrafimy się odgryźć. Jeśli ktoś naprawdę nam zajdzie za skórę, też potrafimy się w pewien sposób odgryźć. Oczywiście nie łamiąc regulaminu gry. Ale to nie oznacza, że jesteśmy zamknięci na wyciągnięcie dłoni, naprawdę, bo tak jak już rozmawialiśmy, nawet i z administracją jesteśmy w stanie się dogadać, więc także z graczami jesteśmy w stanie się dogadać. W tym momencie tak naprawdę ta grupa przeciwko nam to jest 6 osób. Plus właśnie cała ta otoczka, którą oni już zdążyli w pewien sposób jakoś negatywnie nastawić, ale tak naprawdę to wszystko wyszło od 6 osób. Od 6 osób, które były u nas na kanale i z powodu swojego własnego zachowania tak naprawdę no, musieli opuścić, że tak powiem, naszą grupę. Ale to wciąż nie oznacza, że to już jest temat zamknięty i że zawsze, na zawsze już musimy zostać jakimiś pewnymi wrogami. A generalnie co do w ogóle wszystkich graczy, to chciałbym, żeby każdy, żeby przestał słuchać innych, czy ich, czy nas. Niech każdy po prostu własną opinię wyrobi sobie o grze, o graczach, o administracji, bo wiele osób po prostu na tym, i nie tylko w grze, na tym świecie manipuluje słowami tylko dla własnego zysku. Może niekoniecznie tutaj chodzi o pieniądze, wartość czy coś, tylko po prostu, że on jest ten lepszy. Tutaj nikt nie jest lepszy, każdy jest graczem, każdy jest na tym samym poziomie. To, że my stworzyliśmy grupę znajomych, przyjaciół, którzy lubią spędzać czas i w tym momencie ta grupa tak naprawdę to już nie jest tylko Simrail. To jest wiele różnych gier, w które my razem gramy. Ja z Martinem potrafię grać, z Krystianem potrafię grać jeszcze inną grę. Po prostu w tym momencie wśród nas jest 15 różnych gier. Także to nie jest stricte Simrail, ale grupa wyszła z Simraila i grupa trzyma się wciąż w Simrailu, ale to nie oznacza, że jesteśmy negatywnie nastawieni z miejsca, od razu wobec kogoś. Zawsze można coś naprawić, zawsze można się coś dogadać. Okej, dziękuję. Na sam koniec nie byłbym sobą, gdybym nie zadał wam, jako graczom, luźniejszych pytań, więc chciałbym zapytać każdego z was o ulubiony pojazd, który mamy dostępny w Simrail. Martin? To będzie trudne pytanie, bo pierwszy ulubiony pojazd to było naprawdę Dragon. Mhm. Ale potem wyszedł DLC Cargo Pack i w sumie Beckiem się jeździło nie tak źle. Ale teraz powróciłem znowu do jazdy Traxem
Traxem i Dragonem. Tak więc moje ulubione, to myślę, że to było Trax i Dragon na równi mniej więcej. Okej, Kaczy, chyba znam odpowiedź na twoje pytanie, ale No, powinienem zapytać. Twój Oczywiście. ulubiony pojazd w Symile? Oczywiście będzie to Pendolino, ale bardzo lubię też jeździć traksami. Ogarnąłem ten pociąg, jest dla mnie łatwy i przyjemny. Także traksiki też są bardzo spoko. Natomiast nie lubię Hustlera, więc dla mnie 7, 8, kibel odpadają. Nie lubię tego słuchać, denerwuje mnie sam dźwięk Hustlera. Okej, dziękuję. Ksewoni? U mnie myślę, że jawnie można stwierdzić, że moją ulubioną lokomotywą jest 7, najlepiej ta uniwersalna, ponieważ ona ma troszkę większego kopa przy starcie. Wszyscy dobrze wiedzą czemu. Lubię bardzo nadużywać tego, jak ta lokomotywa działa. Lubię przekraczać jakiekolwiek granice nie są z nią związane. No, przede wszystkim najbardziej jedynie tylko co mnie boli to to, że jest błąd z tym cylindrem w 7, no i w ogóle generalnie cały system generalnie hamowania jest moim zdaniem do przerobienia, bo o wiele lepiej na przykład działa to w maszynie EU07 w innym symulatorze i tam na przykład działa to całkiem w porządku, wszystko jest ładnie dobrane, a tutaj jakoś tak z tym kranem hamulca to się na tyle borykam, że już wolę naprawdę na wstecznym hamować elektrodynamicznie, nie? Gdzie teoretycznie to jest niemożliwe w 7, bo nie ma czegoś takiego jak znaczy hamowanie elektrodynamiczne, no ale ja to zawsze znajdę jakieś obejście. Po prostu mam to we krwi. Także tak, myślę, że jawnie mogę stwierdzić, że 7 jest moją ulubioną lokomotywą. Okej, dziękuję. To teraz ulubione stacje, nastawnia właściwie. To Ksewoni, zacznijmy od ciebie. Może być ciekawa kwestia, bo najczęściej ulubiona stacja zależy od tego, jaki tam jest rozkład jazdy. Jaki ma układ torowy, co oferuje, co jestem w stanie zrobić, czego na przykład nie jestem w stanie, co mi koliduje, albo co lubię w danej stacji, czego nie lubię. Swojego czasu lubiałem siedzieć chwilę na Sosnowcu. W międzyczasie siedziałem na Włoszczowie Północ, jak jeszcze było mało nastawni w grze. Potem jak nastawnie po kolei zaczynały dochodzić, to zacząłem coraz częściej przesiadywać na takich stacjach jak, nie wiem, Ząbkowice. Pojawił się po pewnym momencie też Grodzisk, czy nawet tam na odwrót, Grodzisk chyba był nawet pierwszy, potem były Ząbkowice, jakoś tak to było, ale w każdym razie te dwie stacje polubiłem dosyć mocno, szczególnie właśnie za rozkład, jaki oferowały. W następnej kolejności pojawił się Kozłów, który bardzo uwielbiałem przez jakiś czas, ponieważ rozkład był tak napisany, że tylko ogarnięta osoba była w stanie nad nim prowadzić dyżur. Więc powiedzmy, że czułem małą misję, żeby ten serwer chodził. No i finalnie witamy w DLC Łódź i niepodważalnym argumentem dla mnie są Skierniewice, które naprawdę, jeżeli ktoś nie potrafi ogarnąć, no to może się nieźle zakleszczyć albo niezłe opóźnienia jest w stanie zrobić, bo ilość warunków, ilość rzeczy, które trzeba przemyśleć przy wykonywaniu każdego możliwego przebiegu jest naprawdę dalekobieżna. Czasami trzeba wybiegać pół godziny do przodu, żeby dokonać jakiejś czynności na Skierniewicach, także jest tam naprawdę co robić i dla kogoś, kto na przykład miałby jeszcze realizować usterki, no po prostu stacja idealna do trenowania. Naprawdę. Dziękuję. Także jawnie mogę stwierdzić, że Skierniewice to jest chwilowo moja ulubiona nastawnia z nich wszystkich. Dziękuję. Kaczy, co wybierasz? Moimi 3 ulubionymi nastawniami w takiej kolejności są Skierniewice, Włoszczowa i Grodzisk, ale każda z tych stacji z innego powodu. Oczywiście Skierniewice z powodu tego, że tam jest bardzo napięty rozkład i tak naprawdę nie ma 60 sekund bez jakiejś roboty, więc zawsze jest co robić. Włoszczowa właśnie z zupełnie drugiego powodu, właśnie przez to, że można tam się fajnie wychillować, ale jak ci Psary albo Olszamowice zrobią jakiś lekki błąd, to jest trochę roboty i myślenia. A Grodzisk mi się podoba właśnie przez to, że tam jest łączenie i z Łodzi i oczywiście z CM-ki i przez to, że te pociągi głównie z CM-ki są opóźnione, no to trzeba kombinować. I to jest taki złoty środek między Włoszczową a Skierniewicami. Dziękuję. Martin? Ja generalnie, jak powiem, oni lubią takie duże stacje. Ja generalnie byłem zawsze hipsterem.
I generalnie lubiłem bardzo pruszków bez LCS, zanim jeszcze wyszedł. Lubiłem Dobrowę Górniczą Wschodnią. No i tam na przykład jeszcze bardzo lubiłem, a to już takie do wychillowania się, takie Bukowno albo Sławków. Więc ja tam nie celuję jakieś tam Grodziec, Mazowiecki, Skierniewice, Koluszki, bo szczerze mnie to jakoś, kiedyś mi to kręciło, tak jak siedziałem na Zawierciu, to bardzo dużo tam lubiłem robić, ale tak, to ja lubię właśnie takie Dobrogórce Wschodnie, jakieś tam Pruszków sobie pobiegać, albo jakieś tam Bukownie albo Sławkowie. Czasami sobie siądę na Opoczno Południe, ale to już tam, to już do totalnego wychillowania. Rozumiem. Mam jeszcze właściwie takie pytania do każdego z was. Zacznę od Kaczego. Kaczy, jesteś na drugim miejscu w rankingu przejechanych kilometrów. Co sprawia, że ciągle wracasz na wirtualny fotel maszynisty? No bo tych godzin zapewne masz wiele. Chyba 2000 nawet minąłem. Wiesz co, no... To jest dobre pytanie tak naprawdę. Nie wiem, jak to na to odpowiedzieć. Nie wiem tak naprawdę. Znaczy na pewno w pewnym momencie, na początku tej gry, jak miałem jakieś tam 50 czy 60 tysięcy tych kilometrów przejechanych, to poczułem, że mogę podjąć tą rękawicę tego challenge'u i spróbować być top 1. Bo byłem przez długi czas top 1, tylko ostatnio, powiedzmy ostatnie jakieś pół roku mi się już tak średnio chce, tym bardziej jak właśnie DLC Łódź wyszło, to ja spędziłem prawie 1,5 miesiąca na Skierniewicach na zmianę z Ksewonim tak naprawdę, bo jemu też bardzo się spodobały te Skierniewice i wtedy prawie w ogóle nie jeździłem. I przez to wtedy straciłem to pierwsze miejsce i chyba obecnie też jestem drugi, bo już ranking też przestałem oglądać, to tak naprawdę dzięki tobie wiem, że jestem drugi, że nie spadłem gdzieś bardziej. Natomiast no dlaczego jeżdżę? Dlatego, że mam tu swoich przyjaciół tak naprawdę w tej grze, wiesz, i dlatego, że mam też no, historię z tym pociągiem, z PKP i z Pendolino. I to są fajne historie, to są fajne wspomnienia i w pewien sposób ta gra też te wspomnienia we mnie reaktywuje, ale też to jest tak, powiem ci tak, to jest tak. Ja jadę sobie pociągiem, ale siedzimy tutaj na naszej grupie. 10-15 osób potrafi być i ja po prostu tutaj sobie jadę, a tu miło spędzam z nimi czas. Rozumiem ten aspekt socjologiczny, w sumie socjalny właściwie jest dla ciebie istotny. Pewnie nie grałbyś tyle, gdyby Simrail oferowało jedynie tryb dla pojedynczego gracza? Pewnie w ogóle bym nie grał, szczerze mówiąc. Bo ja na singleplayerze przejechałem tylko samouczek i scenariusz z połączeniem 2 pendolin, bo chciałem zobaczyć, jak to odzorowali, czy to w ogóle jest faktycznie tak, jak było. I no jest tak, jak było. Rozumiem. Pytanie do Martina. Tak jak wspominałem, chyba źle wspomniałem, bo mówiłem, że starasz się o licencję, a starasz się o świadectwo maszynisty. Tak, tak. Czy gra w Simrail pomaga ci w przygotowaniach do realnej pracy maszynisty? Wiesz co, słuchaj, w tej sytuacji Simrail w pewnym momencie ci pomaga, bo jak gdyby nie patrząc, załóżmy jesteś na samej teorii, to możesz sobie wejść do gry, załóżmy, nie wiem, to na singlu, nawet na multi i sobie pójść, popatrzeć, zobaczyć jak to działa, czy jak sobie dasz na przykład za dużo amperów, to co ci wyskoczy. To nie jest odzorowane 1:1, bo jeżeli jesteś już w tej maszynie, tak w realu, to nie jest 1:1 odzorowane. Bo na przykład przy 405 nie wyrzuca ci nadmiarowego, ale to inna sprawa. Ale tak, możesz sobie zobaczyć tam, wiesz, pokręcić sobie kołem, możesz sobie zobaczyć, co się stanie, jak dodasz bocznik, tu ci skoczy, tu ci nie skoczy, co się stanie, jak pociągniesz hamulec, wiesz, do końca, nie do końca. Dasz mu falę, nie falę. To też zależy właśnie. Jest to przydatne do przygotowywania się, ale nie powiedziałbym, że to na tym polegam, żeby całkowicie przygotować się do tego. Jeszcze tylko dopowiem, że w sumie to naprawdę rozpocząłem moją karierę maszynisty właśnie od Simraila, bo Simraila już pierwszego kupiłem i nagle zaczęciłem, mając 1700 godzin w tej grze, może pójdę do maszynisty, zobaczę. Tak więc no, od tego naprawdę się wzięło. Ale tak, Simrail bardzo pomaga, jeżeli chodzi o te takie właśnie rzeczy. Tam można sobie tam jakąś interakcję machnąć z tym pociągiem.
Oczywiście. A czy ci dużo zostało pracy, nie wiem, egzaminów do uzyskania świadectwa? Został mi jeden egzamin na świadectwo w Urzędzie Transportu Kolejowego. Aha, czyli to już jesteś niedaleko. No to w takim razie trzymam kciuki za ten ostatni egzamin. Dzięki. Na pewno się przyda. Ksewoni, właściwie się nie znamy, więc chciałbym zapytać o twój preferowany styl gry. Czy wolisz jeździć, czy dyżurować? Jak to jest u ciebie w Simrailu? Szczerze, na co mi przyjdzie ochota. Czasami jest tak, że przez miesiąc potrafię tylko i tylko dyżurować, a czasami jest tak, że przez miesiąc potrafię tylko i tylko jeździć. Prawda jest taka, to jest loteria. Zależy po prostu od tego, czego ja na przykład bym chciał. Jeżeli brakuje mi czasami jakiegoś tam ruchu, muszę się, nie wiem, odświeżyć, czy lubię się znowu sprawdzić pod kątem tego, jak panuję nad siódemką, bo też czasami lubię sobie takie małe challenge robić, to często siadam wtedy na maszynę i po prostu gnam, ile fabryka dała. No a jeżeli, załóżmy, siądę na dyżurkę, no to robię wszystko, żeby każdy przejechał spokojnie, bezpiecznie i jakby najwcześniej, żeby wyjechał, nie? To mnie najbardziej interesuje, żeby każdy mógł jechać. Tak naprawdę różnie bywa. Raz siądę na lokomotywę, raz siądę na dyżurkę. To jest naprawdę loteria. Po prostu co mi się zamarzy. Rozumiem. Chciałbym was zapytać o najciekawsze momenty w Simrail, które szczególnie wam zapadły w pamięć. Czy to najciekawsze momenty, czy wspomnienia? No bo jak słyszę, jesteście doświadczonymi graczami, więc na pewno macie jakieś takie momenty, o których może chcielibyście podzielić się ze słuchaczami. Martin, chciałbym zacząć od ciebie. Momentów było bardzo dużo, jak to już ci kiedyś tam wysyłam takiego śmiesznego gifa. Ale momentów było bardzo dużo. Na przykład to, co wysłałem to wideo na temat Pendolino, musisz przepuścić Pendolino. Tak jest. Rewelacja. Świetne wideo, naprawdę. To było jeszcze przed tym, zanim się z Kaczem poznaliśmy dokładnie. No i przede wszystkim najlepszy moment, jaki był, to zdecydowanie zorganizowanie tego naszego eventu z administracją. Według mnie to był w ogóle najlepsza rzecz, jaka kiedykolwiek się przytrafiła tutaj. Bo jednak zrobienie takiego dużego eventu, dogadanie się z tą administracją, co ostatnio zaczyna się robić troszeczkę ciekawsze, jednak wymaga troszeczkę pracy, prawda? Myśmy tam chyba siedzieli na tym dosłownie tydzień, tam nawet 2 tygodnie. I to, że administracja nam to pozwoliła, wsadziła nam tam pociągi i te wszystkie inne sprawy, to powiem ci sztos. Myślę, że to jest najlepszy moment, jaki przeżyłem w tej grze na razie. To chyba w ogóle najlepszy moment tej gry był. No, tak powiem ci, no. Nie nasz, ale w ogóle gry. No. Kacze, rozumiem, podpisujesz się jeśli chodzi o najciekawsze momenty w Simrail, które tobie szczególnie zapadły w pamięć? Tak, ale jeszcze jeden chcę dodać, ale to były same początki mojej gry, kiedy pewien gracz, jeszcze nie było regulaminu i w ogóle ta gra raczkowała tak naprawdę, wyszła z beta testów zamkniętych do otwartych. Pewien gracz zablokował Opoczno, a dokładnie trasę między Idzikowicami a Opocznem. Ale to tak fajnie to wyszło, że my tam staliśmy chyba na 12 czy 15 pociągów, a wszyscy się dobrze bawili, bo my ognisko tam robiliśmy, kapelę ściągaliśmy, z YouTube'a puszczaliśmy jakieś te cygańskie piosenki, że niby kiełbaski smażymy. Naprawdę świetny moment był i wiem, że w obecnej grze już nie ma szansy, żeby coś takiego się stworzyło, bo ta osoba dostałaby bana, wszystko zostałoby naprawione, a my się wtedy naprawdę doskonale bawiliśmy. Chyba staliśmy w tym Opocznie z 1,5 godziny. Nikt nie narzekał. No po prostu było śmiesznie, było fajnie. Ale oczywiście, tak jak Martin wspomniał, no pierwszy event to było cudo. To było cudo. Nigdy nie było wcześniej i później tak dużego zbiorowiska ludzi. Każdy się dobrze bawi. Każdy się dobrze bawi. Dziękuję. Ksewoni? Również się pod tym podpisuję. Event. Cudo. Lepszego czasu Simrail nie wykręci, na pewno. Było naprawdę, pozwolę się wyrazić. Co do takich momentów bardziej personalnych, kiedy dla mnie gra była naprawdę świetna,
Zaraz po tym, jak wyszła z beta testów swoich pierwszych, tych zamkniętych właśnie, było wszystko już pootwierane, każdy mógł kupić grę, pograć. Posterunków nie było dużo, bo wtedy chyba tylko, nie wiem, z 10 albo 11 posterunków było. Tak jak Kaczy wspomniał, gra dopiero raczkowała. To był jej najlepszy czas, jaki można było sobie wymarzyć. Ludzie byli ciekawcy, chcieli poznać jak najwięcej. Wchodząc do tej gry, ludzie mieli uśmiech na twarzy, że wow, jadę pociągiem, ta grafika. Pewnie, optymalizacja się do dzisiaj. Muszę się przyznać, nie jest jakoś wyjątkowo, ale mimo wszystko każdy wchodził do gry, bo wiedział, że chce się poczuć jak ten dyżurny, jak ten maszynista, zobaczyć jak to wygląda, poczuć po prostu ten konkretny vibe. Ja uwielbiam ten czas za to, że wtedy każdy był ciekawski, wtedy można było odnajdywać właśnie jakieś błędy, można było właśnie je zgłaszać. Administracja jeszcze wtedy w pewnym sensie odpowiadała nam na różne jakieś niespodzianki. Patche były przecież chyba co 2 tygodnie, o ile się nie mylę. Co 2 tygodnie, potem się rozrosło na miesiąc. Ale to był taki czas, kiedy ludzie naprawdę byli ludźmi w tej grze i to jest właśnie to, czego mi brakuje, że naprawdę czasami jakbym mógł, po prostu wróciłbym do tamtych czasów, cofnąłbym się o te 2 lata, czy właściwie 3 i zacząłbym grać w tą grę jeszcze raz, tylko po to, żeby móc pograć z takim gronem, które serio potrafi się pośmiać, potrafi się wyluzować, potrafi zrobić komuś fajną, przyjemną niespodziankę, nie wiem, jakieś rutynowe zamknięcia torów, jakieś, nie wiem, przypadkowe błędy, jakieś sygnały zastępcze bez podtekstów i tak dalej. To było tak coś zarąbistego, że to już po prostu nigdy nie wróci. Tak jak Kaczy powiedział, to już nigdy nie wróci, bo za każdą z tych rzeczy dostanie się bany, muty, etc. Historie znane. Także początek tej gry to było dla mnie pierwsze cudo i event, który potem był z administracją, to było dla mnie drugie cudo. I nic z tych 2 sytuacji jak dla mnie nie przebije. Dziękuję. Na koniec chciałbym zapytać każdego z Was o 3 rzeczy. I pierwszą rzecz, o którą chciałbym zapytać, to rzecz, która Ci się nie podoba w Simrail. Jedna rzecz. Martin. O panie, ale teraz strzelił pytaniem. Jedna rzecz, czy która mi się nie podoba. Tak. Jedna taka jakaś O, główna. wiesz co, jeżeli na przykład chodzi o tryb maszynisty, to na przykład mi się najbardziej nie podoba, jak zrobili symulację hamulców. Do dzisiaj mi się to nie podoba. Tak mi się to tragicznie nie podoba, bo jeżeli chodzi o to symulacja hamulców to jest absolutnie tragiczne, czyli pociągasz ten hamulec wirtualny, a to wszystko nagle ci strzela w ten przewód i wszystko hamuje, jest świetnie. Nie da się tego w ogóle wyczuć, to jest absolutna tragedia. Nie, to trzeba było na nowo, tak kiedyś, tak wspomniał Sawoni, na nowo trzeba było zrobić, ale to już nie zrobię. Tak więc tak jak jest, trzeba się do tego przyzwyczaić. No niestety, no. Rozumiem. Kacze? Wiele jest takich rzeczy, ale chyba metodą dedukcji muszę jednak powrócić po prostu do administracji. Szukam takich technicznych raczej rzeczy i są pomniejsze lub powiększe, ale dla mnie największym bólem to jednak jest zachowanie administracji wobec graczy. Szeroko pojęte zachowanie, rozumiem. No tak, bo to nie mówię konkretnie do mnie, nie mówię konkretnie do elity, mówię konkretnie co do wszystkich graczy. Wszystkich w ogóle całej społeczności tej gry, więc nie mogę powiedzieć konkretnie o co chodzi. Tylko w ogóle generalne ich zachowanie od samego początku aż do teraz. A jeszcze chciałbym uściślić, mówiąc administracja, masz na myśli deweloperów, czy moderatorów, czy wszystkich razem wziętych? Wiesz co, firma Simcall dzieli się na deweloperów, administratorów i moderatorów. I głównie mam tutaj zarzuty do administratorów. Rozumiem. Ksewoni? Pozwolę sobie kopiować kompletnie wypowiedź od Kaczego. To jest dokładnie kropka w kropkę to samo, z jednym wyróżnikiem. Z jednym malutkim wyróżnikiem. Są osoby, które w całym dev teamie są w porządku. Pracują na to, żeby ta gra działała. Ja to widzę. Natomiast odnośnie właśnie administracji, trzeba troszkę to przerobić.
naprawić. Nie udzielę konkretnie jakich rad i tak dalej. To nie jest w pewnym sensie moja brocha, moja sprawa. Administracja definitywnie do poprawy i kilku moderatorów również do poprawy. Też nie wszystkich, nie wrzucam wszystkich do jednego wora, ale nie będę po prostu wymieniał. Jasno i czytelnie. Administracja, moderacja do poprawy. Jak się to zmieni, to wtedy możemy stwierdzić, że jest trochę lepiej, bo jak się zmieni administracja, jak się zmieni moderacja, to wtedy ludzie też przestaną patrzeć na siebie jak sępy, przestaną się zgłaszać każdy jeden drugiego, przestaną liczyć na sytuacje, które można nagrać i wysyłać na przykład na forum, bo ten mi zrobił to, bo ten mi zrobił tamto, a tak naprawdę uważam, że to jest tylko gra i za chwilę wychodzę do roboty. No bądźmy szczerzy. Administracja i moderacja zapracowały na to, żeby teraz były takie jazdy, jakie są. A mogło być lepiej. Dobrze, to teraz dla kontrastu jedna rzecz, która ci się podoba w Simray. Martin? Zdecydowanie to, co tutaj zbudowaliśmy, czyli ta nasza mała społeczność. Bardzo to mi się podoba, że tutaj wszystko jest tak zgrane. Faktem wszyscy nas tutaj nienawidzą, no bo to wiadomo, hejt na elitę zrobił się modny, ale to już inna sprawa. Ale tak to myślę, że to nasza mała społeczność, którą się poznaliśmy, jeździmy razem i generalnie właśnie pomagamy sobie, że mamy problemy. Tak więc ja myślę, że społeczność z samego jak gdyby początku gry to jest idealna, świetna rzecz, jeżeli chodzi o Simraila. Dziękuję. Kaczy? Na pewno taką jedną rzeczą, która bardzo mi się podoba w tej grze i oczywiście nie licząc tutaj naszej grupy, no bo tak naprawdę to jest powód, dlaczego ja wciąż to gram po części. To jest grafika. Jednak grafika jest naprawdę bardzo dobra, porównując do innych symulatorów. Przynajmniej tak jak patrzyłem na zdjęciach i na streamy, jak tutaj koledzy grają czasami. Nie potrafiłbym na przykład grać w TDK ze względu na grafikę. Znaczy też są inne powody, bo na przykład przeskakiwanie z dyżurki na dyżurkę z pominięciem tej trasy pomiędzy nimi, to jest dla mnie niepojęte, ale na pewno grafika w Simrailu jest naprawdę dobra. Ma kilka błędów, niedociągnięć, ale to już jest raczej wstawianie, kreowanie świata. Natomiast sama w sobie jest naprawdę dobra i podoba mi się. Okej, Ksewani? A ja może zacznę od czegoś takiego najprostszego, co istnieje, czyli po prostu tryb multiplayer. Fakt tego, że możemy razem ze sobą grać w miejscu, które faktycznie całkiem dobrze zrzesza ludzi, całkiem dobrze pokazuje, jak wyglądają realia kolejowe. Oczywiście, co serwer oferuje, to oferuje, każdy ma swoje ale. Ja też jestem osobą, która lubi sobie ponarzekać. Niejednokrotnie ludzie byli tego świadkiem, ale koniec końców chodzę na ten multiplayer, bo wiem, że coś się wydarzy, wiem, że coś będzie się działo i ja chcę w tym być. Dołączając do tej gry, chcę w tym być. I tak naprawdę przez to, że ten tryb multiplayer istnieje, że on jeszcze działa, to tylko dlatego ja gram w tę grę. Bo gdyby tego trybu nie było, to dla przykładu mamy parowóz dodany na single playerze. Jego w życiu jeszcze do dzisiaj nie odpaliłem. Ja też. Mamy z innego kontekstu, na przykład Train Sim Worlda, tak? Swojego czasu też przez chwilę grałem, ale po pewnym czasie po prostu idzie się znudzić, bo to nie ukrywajmy, jest to gra single player i tam są po prostu pisane scenariusze. I poza tymi scenariuszami nic więcej się nie dzieje, chyba że ktoś sobie mody ściągnie albo zmodyfikuje grę w jakikolwiek sposób. Natomiast tutaj fakt tego, że jest ten multiplayer, naprawdę robi to robotę, a ponieważ ten multiplayer wygląda kompletnie inaczej niż właśnie Train Driver, to sprawia, że to ma taką esencję, że wiem, że jak jadę 2 godziny, to wiem, że jadę 2 godziny, no powiedzmy z opóźnieniem tam z hakiem, ale wiem, że jadę z punktu A do punktu B, a nie, że będzie na przykład sytuacja, tak jak jest w TDK-u, że nie wiem, sceneria mi się nie załaduje, że mnie z nią nie połączy, że dyżurny wykrzaczy zrobi mi nie taki rozkład jak chce, że nie wiem, ktoś losowo wciśnie mi radiostopa kompletnie na TDK-u, wszyscy hamują i nagle cała sceneria jest zablokowana na 10-15 minut. To jest akurat to, czego brakowało mi właśnie, żeby dodali
jakoś usystematyzowali w jednej grze i to jest właśnie to, co oferuje SimRail. Chociaż nie jest idealnie, każdy może ponarzekać, tak jak mówię, ale moim zdaniem jest dobrze. Wystarczyłoby dosłownie odrobinę to doszlifować i naprawdę byłoby wyśmienicie, ta gra kompletnie inny oddźwięk by zebrała, gdyby parę rzeczy poprawili. Okej, zapytam teraz o ostatnią z 3 rzeczy i będzie to jedna rzecz, którą chciałbyś zobaczyć w SimRail. Przy czym może skupmy się na innych rzeczach, a nie o tych na rzeczach, o których wspominaliśmy. Zacznę od Kaczego, bo zwykle Martinowi zadawałem pierwszemu trudne pytanie, więc dam ci czas do namysłu tym razem. Na pewno znaczy mam małe i duże marzenia. Małe marzenia są do stworzenia, duże marzenia Mhm. nigdy nie powstaną w tej grze. Takim dużym marzeniem jest Trójmiasto. To byłoby wspaniałe, to byłoby super. Płaciłbym w tysiącach, żeby móc przejechać się po Trójmieście, ale wiadomo, raczej jest to niewykonalne, może za kilkanaście lat. Mhm. Na pewno takim małym marzeniem moim byłoby połączenie scenerii Łódź-Zawiercie w ten sposób przez Częstochowę i jest to do wykonania przy jakiejś tam konkretnej pracy. Może nie byłoby to wcześniej, raczej później, ale jest to do zrobienia i na pewno urozmaiciłoby to bardzo fajnie rozgrywkę. A takim fajnym marzeniem to byłoby zobaczyć Darta w tej grze. Rozumiem. Ksewoni. Szczerze mówiąc, ciężko mi jest to stwierdzić, bo z jednej strony nie potrzebuję nic więcej od tej gry, wolę ją w takiej formie, w jakiej jest, a z drugiej strony zaś znowu muszę ponarzekać, bo muszę powiedzieć, niech to w końcu zacznie działać. Bo jak to zacznie działać, to dopiero będę w niebo wzięty, wtedy powiem, że wszystkie moje marzenia są spełnione. Tak Okej. naprawdę nie mam większych wymagań wobec tej gry. Nie oczekuję na przykład, że nie wiem, zaczną mi dodawać jakieś lokomotywy, które ja chcę, nastawnie, które ja chcę, trasy i tak dalej. Znaczy pewnie, można mieć jakieś pewne tam marzenia i tak dalej, ale najbardziej interesuje mnie to, żeby dana gra działała, bo po co jest produkt, z którego nie można korzystać? To jest takie odwieczne pytanie, które mnie zawsze nurtuje i nie inaczej jest w tym przypadku. Po co jest gra, z której tak naprawdę nie idzie korzystać pełną parą, bo to są właśnie te niespodzianki, o których wcześniej żeśmy wspomnieli. Mieliśmy generalnie nie wchodzić na tą kwestię, mieliśmy powiedzieć, co byśmy chcieli ogółem zobaczyć, ale prawda jest taka, że wobec tej gry nie mam naprawdę wielkich marzeń. To jest tak naprawdę mój jedyny wymóg, żeby to działało. I tyle mi naprawdę wystarczy do szczęścia, nic więcej. Zresztą 1600 godzin aktualnie mówi samo za siebie. Rozumiem. Martin? No takie moje małe marzenie to są w sumie 2. Żeby w końcu udało im się połączyć, zrobić tory pomiędzy Zawodziem, Mysłowicami, Jęzorem, Maczkami, a Dorotą. No i tam do Borowej Górki jeszcze dołączyli. Bo tam są tory wizualnie, ale nie ma ich fizycznie. Także, żeby połączyli w końcu, bo jest jak DLC weszło, to widziałem gdzieś tam, że jest połączona Puszcza Mariańska z Markowem. Tylko no tam nie ma torów. A więc tylko dorobić tory, już mają scenerię, postawić budynki, łatwo. Oraz trzecim, takim małym marzeniem, to żeby w końcu dodali Traxa DC3, który już jest w grze od 2023, może drugiego nawet. Tylko no słabo im to idzie w aktualizowanie tego planu, tego Traxa. Ja tam nawet się nim przejechałem, by była taka możliwość w pewnym momencie. A takim większym marzeniem to żeby zrobili trasę pomiędzy Katowicami, przez Gliwice, przez Opole do Wrocławia. Właśnie ciekawe, że o tym wspominasz, bo tak jak mówiłem, chciałem cię zapytać o tego niedoszłego beta testera. Czy to jest właśnie ten okres, o którym mówisz, że miałeś okazję się przyjechać w grze? Czy możesz nam przybliżyć tą historię? Wiesz co, ja ci mogę przybliżyć. Historia była taka, że ja generalnie zostałem zauważony przez pewnego moderatora tej gry. Moderatora, można to nazwać dev teama w tej grze. I tak żeśmy gadaliśmy i ten moderator powiedział mi, że w sumie mam czyste konto, że fajnie się ze mną rozmawia, tak więc wtedy tak żeśmy porozmawiali, nie wiem, tak trwało
może z 2 tygodnie, 3 tygodnie, 4 tygodnie. I tam wiadomo, byłem tam, gdzieś tam widziałem sneak peeki szybciej niż każdy inny, pokazywali mi tam pewne rzeczy. I byłem w pewnym momencie na kanale, gdzie było tam 4 dev teamów, 1 moderator i byłem ja. No i dostałem od pewnego człowieka, nie będę tutaj wymieniał ników, bo nie warto. Dostałem pewnego moderatora, od pewnego dev teamu, przepraszam. Prosto w twarz, nie. Chociaż byłem chociaż mi mówili, że nie no spoko, zrobimy coś, damy może radę. Ale jednak powiedzieli mi potem w twarz prosto, nie, tak więc jak ja to mówię, tak więc a jeżeli chodzi o te traksy i te inne sprawy, nie, po prostu grzebałem w plikach gry i udało mi się zespawnować takie rzeczy i tymi się pojeździć. Ciekawe. Dziękuję za ciekawą opowieść. W odcinku z oczywistych względów pomijam segment o wymowie nazw polskich stacji. Czy chcielibyście na sam koniec już teraz przekazać, może kogoś pozdrowić? Martin? Ja muszę przekazać tylko jedną rzecz, tak jak mówił wcześniej Sewonie. Bądźmy ludźmi w tej grze. Nie bądźmy plebsami, bądźmy normalnymi ludźmi i mimo to, że nie lubimy się na zewnątrz, czy tam gdzieś tam się gryziemy, jednak bądźmy ludźmi, wiadomo. W grze każdy chce się wychillować i każdy chciałby pograć dla fanu. Przychodzisz z pracy, odpalasz Simraila, jedziesz. Nie chciałbym, gdzieś tam się znowu irytować na jakich ludzi. Po prostu jedziesz. Tyle. Dziękuję. Ksewoni? A ja mam taką jedną pozytywną prośbę wobec słuchaczy. Uśmiechnijcie się. Wystarczy tyle. Okej, dziękuję z uśmiechem. I na koniec Kaczy. Czy chciałbyś coś przekazać? Może kogoś pozdrowić? Tak, dołączam się totalnie do tego, co właśnie Martin powiedział i to, co wcześniej mówiliśmy. Nie bądźmy dla siebie zwierzętami, bądźmy dla siebie ludźmi i nasze prywatne relacje w ogóle nie powinny wpływać na jakość gry, jakość rozgrywki na multiplayerze, więc prosiłbym po prostu, żeby każdy był normalny, każdy był człowiekiem przede wszystkim, a wtedy wszystkim po prostu fajnie się będzie grało. I to jest chyba tak naprawdę powód, dlaczego my przychodzimy do tej gry, no bo chcemy fajnie spędzić czas. I to tyle. Natomiast szczerze, chciałbym pozdrowić, oprócz oczywiście wszystkich naszych słuchaczy, chciałbym pozdrowić administrację i deweloperów Simraila, podziękować im za to, co zrobili, ale też skarać, aby się wzięli troszkę bardziej do roboty. Okej, dziękuję. I na sam koniec, dla osób, które chciałyby się z wami skontaktować, bo sam miałem trochę problem, jak i czy w ogóle mogą się z wami skontaktować? Najlepiej będzie znalezienie jakiegoś gracza z dopiskiem Elite. Jest nas kilku na Discordzie Officialu, ale też bardzo często jesteśmy w grze widoczni. Wystarczy do nas zagadać. My znajdziemy sposób, czy przez Discorda, czy przez jakikolwiek inny i skontaktujemy się z takim graczem. Sami też wyszukujemy, wyławiamy obiecujących graczy, więc wystarczy być, wystarczy pokazywać się i pokazać, że ma się chęć do rozwoju. Bardzo wam dziękuję za poświęcony czas. Długa rozmowa była, ale nie miałem serca ani przerywać, ani usuwać pytań, które zaplanowałem. Bardzo miło spędziłem czas, ciekawie, więc dziękuję za to, że zgodziliście się wziąć udział w tej rozmowie. Myślę, że było to cenne spotkanie i pozwoliło lepiej zrozumieć, czym jest Elite i jak patrzycie na Simrail. Zrozumieć zarówno mi, jak i słuchaczom, mam nadzieję. Więc jeszcze raz dzięki za udział i być może do zobaczenia na wirtualnym szlaku. Dzięki bardzo, dzięki. Do zobaczyska. Do zobaczyska. Pa, pa, ja. Mają.